Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. W tej lekcji zajmiemy się przeglądem podstawowych funkcji, jakie mamy wbudowane w struktury programowe przemienników częstotliwości. Bazować będziemy na serii FRE 800 od Mitsubishi Electric. Zaczniemy od przygotowania przemiennika do podstawowej pracy w trybie skalarnym UDOF. Przypominam, aby programować przemiennik częstotliwości Mitsubishi Electric, musimy pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim upewniamy się, że pracujemy w trybie PIU. Widzicie, na nastawie domyślnej po załączeniu przemiennika do sieci pracujemy w trybie external, w trybie zewnętrznym. Zatem przemiennik nie pozwoli nam na jego programowanie. Musimy zatem nacisnąć przycisk PIU EXT. Jak widzicie, mam nieaktywny ten panel, ponieważ mamy podłączony zewnętrzny panel. Zatem, żeby używać tego panelu, w pierwszej kolejności musimy odłączyć nasz panel zewnętrzny, co ja właśnie uczyniłem. Czyli mamy odłączony nasz panel zewnętrzny, możemy działać z naszym zabudowanym panelem, bo we wszystkich późniejszych lekcjach będziemy używali tego właśnie wbudowanego panelu operacyjnego. Zatem naciskamy przycisk PIU EXT, przeszliśmy w tryb PIU i teraz możemy zacząć programować nasz przemiennik częstotliwości. Zatem przypominam raz jeszcze, jeżeli mamy podłączony jakikolwiek zewnętrzny panel sterowniczy, on jest aktywny i za jego pomocą powinniśmy zadawać parametry. My sobie ten zewnętrzny panel odłączyliśmy. Następnie musimy pamiętać, aby działać w trybie PIU. To znaczy, musimy spełnić tak naprawdę dwa warunki. Przemiennik musi być wystopowany, czyli nasz silnik elektryczny musi być w stopie, nie możemy mieć aktywnego sygnału start. I druga sprawa, falownik musi być w trybie ręcznym PIU. I jest to dosyć kłopotliwe, bo ta blokada zmiany parametrów możliwa tylko w trybie ręcznym PIU i tylko z wystopowanym silnikiem, oczywiście jest związana z bezpieczeństwem, czyli nie chcemy, aby ktoś postronny zmienił nam parametry. Nie chcemy, że podczas pracy silnika ktoś się oprze niechcący o nasz przemiennik częstotliwości i naciśnie nam przycisk stop i cały nasz proces pójdzie do kosza. Dlatego robi się to ze względów bezpieczeństwa. Natomiast uwaga, mamy na to rozwiązanie. To znaczy mamy parametr numer 77, w którym określamy, czy chcemy zmieniać parametry tylko właśnie z wystopowanym silnikiem i tylko i wyłącznie w trybie PIU, czy może chcemy zmieniać parametry zawsze. I żeby nie pilnować tego trybu sterowania PIU EXT, czyli żebyśmy mogli go programować tylko w trybie PIU, to zmienimy na samym początku tej lekcji parametr numer 77. Czyli przechodzimy do programowania. Naciskamy przycisk Mode. Mamy na wyświetlaczu parametr P0. Obrotowym pokrętełkiem idziemy do parametru numer 77. Wchodzimy do niego przyciskiem Set. I mamy nastawę domyślną 0, co oznacza, że zmieniać parametry możemy tylko i wyłącznie w trybie PIU. Nastawiamy tutaj wartość 2 i zatwierdzamy przyciskiem Set. Dwukrotnie. I w chwili obecnej możemy się przełączyć na tryb EXT, a nadal będziemy mogli zmieniać parametry. I zobaczcie, weźmiemy sobie parametr na przykład 7, czyli nasz czas przyspieszania. Wchodzimy do niego przyciskiem Set, zmieniamy z 5,0 na 4,5, zatwierdzamy i jak widzicie, przemiennik przyjął mi ten parametr. Pomimo tego, że jesteśmy w trybie EXT, bo zmieniliśmy nastawę parametru 77. Zatem ja od chwili obecnej już nie będę zwracał uwagi na tryb PIU EXT. Mamy zmieniony parametr numer 77 i możemy programować nasz przemiennik w każdym trybie. Ale uwaga, nadal powinniśmy to robić z wystopowanym silnikiem. To znaczy, jeżeli wpisaliśmy wartość 2 do parametru 77, to możemy zmieniać parametry nawet podczas pracy silnika, ale tych parametrów, które możemy zmienić podczas pracy silnika jest naprawdę niewiele. Większość tych parametrów nadal jest zblokowana. I jak się domyślacie, związane jest to z bezpieczeństwem, prawda? Czyli mamy jakiś poważny proces,
weszliśmy na jakąś prędkość naszym silnikiem elektrycznym, no i ktoś przypadkowo, bądź celowo, bądź z nieuwagi swojej, no naciska nam coś na tym przemienniku, stopuje nasz proces, czy zmienia nam nastawę jakichś parametrów. Zatem zapamiętujemy, zmieniliśmy parametr 77 na 2, nie musimy już pilnować trybu sterowania, żebyśmy byli tylko w trybie PIU, możemy sobie w każdym trybie teraz programować, ale za każdym razem, gdy będziemy chcieli zmienić parametry, musimy wystopować nasz silnik elektryczny i zdjąć sygnał start. Zatem od tego zaczęliśmy. Przypomnę raz jeszcze, że będziemy działać, wszystkie te ćwiczenia realizować będziemy na przemienniku FRE 800. No i jak widzicie na ekranach swoich monitorów, mamy taki specjalny model szkoleniowy, na którym będziemy pracować. Więc ja raz jeszcze go opiszę. Tutaj z lewej strony mamy grzybek bezpieczeństwa, czyli po wciśnięciu tego grzybka przemiennik przechodzi nam w błąd SA. Jak widzicie jest SA, czyli grzybek mamy podłączony za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa pod wejście STO Safe Torque Off. No i w ten sposób blokujemy jego dalszą pracę. Czyli gdy wciśniemy grzybek bezpieczeństwa, silnik hamuje wolnym wybiegiem, no i falownik jest zblokowany do dalszej pracy. No musimy ten grzybek bezpieczeństwa wycisnąć. Jak widzicie, lampeczki na przekaźniku bezpieczeństwa nam się zapaliły i wrócił on do naszej pracy. Z lewej strony tutaj widzicie zewnętrzny zasilacz, który wykorzystujemy do zasilenia naszych obwodów pomocniczych, ale również i obwodów falownikowych. Z lewej strony tutaj jest wyłącznik główny. Tutaj mamy nasz zadajnik analogowy. Jest to zadajnik 0,10 VDC i 4,20 mA programowalny. Czyli mamy teraz tryb 0,10 VDC. Jak widzicie na wyświetlaczu pokazane jest napięcie, jakie podajemy na wejście przemiennika częstotliwości. Po naciśnięciu przycisku Mode przechodzimy na pętlę prądową i ją również mamy podłączoną pod obwody przemiennika częstotliwości, czyli tym zadajnikiem jesteśmy podłączeni pod oba wejścia analogowe 0,10 VDC pod terminalem 2 i 4,20 mA pod terminalem numer 4. Z prawej strony zatem, z kolei mamy taki ręczny zadajnik cyfrowy, za pomocą którego działamy z wejściami i wyjściami cyfrowymi. No i mamy nasz terminal start do przodu, start do tyłu, czyli STF, STR, reset błędu, MRS, czyli blokada wyjścia, prędkość krokowa wysoka RH, prędkość krokowa średnia RM i prędkość krokowa niska RL. Te dwie lampki natomiast mamy podłączone pod dwa wyjścia cyfrowe, pod wyjście RAN, czyli sygnalizację pracy i pod wyjście FU, czyli detekcję częstotliwości, która domyślnie nastawiona jest na 6 Hz. Tutaj mamy nasz zewnętrzny panel na kabelku ethernetowym podłączony pod złącze PU naszego falownika przemiennika częstotliwości FRE 800. Zatem, szanowni, zaczynamy. Zaczniemy od takiego najprostszego przygotowania przemiennika częstotliwości do pracy w trybie skalarnym z jakimś obciążeniem lekkim. Czyli możemy mieć jakąś pompę, możemy mieć jakiś wentylator, możemy mieć jakiś kompresor, ale jak Wam to tłumaczyłem już wcześniej w lekcjach związanych z algorytmami kontroli silnika, gdzie omawialiśmy sobie sterowanie skalarne oraz wektorowe, to tłumaczyłem Wam, że tak naprawdę sterowanie skalarne użyć możemy do większości aplikacji, natomiast musimy pamiętać o fakcie, że mamy problem z momentem startowym. Czyli największą wadą tego sterowania jest to, że ten moment startowy jest stosunkowo niski i jeżeli mamy jakąkolwiek aplikację, gdzie musimy wytworzyć wysoki moment startowy, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tej aplikacji po prostu nie uruchomimy w tym trybie sterowania. Zatem zakładamy, że pracujemy z pompą, wentylatorem bądź kompresorem. Ten moment startowy mamy bardzo niski. No i w jaki sposób powinniśmy przygotować sobie przemiennik do takiej najprostszej pracy. Zatem co musimy zrobić? Tak naprawdę musimy zrobić 3 rzeczy. Przede wszystkim musimy wpisać tabliczkę znamionową silnika. W trybie skalarnym UDOF wpisujemy 3 zmienne silnika: napięcie, częstotliwość oraz prąd znamionowy.
napięcie i częstotliwość, aby utrzymywać stały stosunek U do F napięcia do częstotliwości, a prąd wpisujemy po to, aby chronić nasz silnik elektryczny przed przegrzaniem, przeciążeniem. Na ekranach monitorów widzicie tabliczkę znamionową naszego silnika produkcji ABB. Jest to najzwyklejszy silnik indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy, którego moc wynosi 0,37 kW, czyli 370 W, częstotliwość znamionowa 50 Hz, prąd znamionowy w połączeniu w trójkąt, ponieważ mamy przemiennik częstotliwości FRE 800 zasilany jedną fazą, który podaje nam na silnik 3 fazy po 230 VAC każda. Zatem spinamy nasz silnik w trójkąt i bierzemy wskaz prądu spod trójkąta, ten większy, czyli mamy prąd znamionowy 1,65 A. Prędkość obrotowa, nasza znamionowa prędkość obrotowa RPM to 1411 obrotów. Współczynnik mocy 0,74. No i jest to silnik klasy sprawności IE2. W chwili obecnej takie silniki możemy używać tylko i wyłącznie z przemiennikami częstotliwości. Nie możemy już dokonywać rozruchu bezpośredniego takich silników ze względu na dyrektywę dotyczącą efektywności i sprawności silników elektrycznych narzuconą przez Unię Europejską. Zatem co? Sprawdzamy nasze zapisy na tabliczce znamionowej silnika. Częstotliwość mamy wiadomo 50 Hz, napięcie 230 VAC i prąd znamionowy 1,65 A. Więc w pierwszej kolejności wpisujemy naszą tabliczkę znamionową silnika. Częstotliwość znamionową wpisujemy w parametrze 3, więc wciskamy przycisk Mode, przechodzimy do programowania, o czym informuje nas falownik zapalając diodę PRM. Przechodzimy do parametru numer 3, wchodzimy przyciskiem Set, no i widzicie, mamy już nastawę domyślną 50 Hz, czyli większość dostawców z Azji, czyli producentów przemienników częstotliwości, którzy produkują swoje przemienniki częstotliwości w Azji, przeważnie w znakomitej większości wypadków tą nastawę domyślną tej częstotliwości znamionowej ma 60 Hz, ponieważ taki standard panuje przeważnie gdzieś tam w Azji. Natomiast Mitsubishi Electric jako jeden z nielicznych dostawców, sprzedając przemienniki częstotliwości na rynek europejski, wprowadza dane znamionowe zgodne z obowiązującymi lokalnymi standardami. Dlatego mamy już wpisane te 50 Hz, nie musimy tego wpisywać, prawda? Już mamy to wpisane. Zatem w parametrze trzecim mamy wpisaną częstotliwość znamionową 50 Hz, wychodzimy przyciskiem Set, następnie w parametrze numer 9 wpisujemy nasz prąd znamionowy. Gdy wejdziemy do tego parametru, to widzimy nastawę domyślną, czyli mamy 2,55 A. Jest to znamionowy prąd naszego przemiennika częstotliwości. Większego silnika niż 2,55 A nie podłączymy pod ten przemiennik częstotliwości. To są jego maksymalne możliwości. Nasz prąd znamionowy wynosi 1,65 A. Zatem ustawiamy sobie 1,65 i zatwierdzamy trzykrotnie przyciskiem Set, aż wyskoczy nam kolejny parametr numer 10. No i została nam ostatnia zmienna silnika do zaimplementowania. Jest to napięcie znamionowe, które wpisujemy w parametrze 19. No i teraz, gdy wejdziemy do tego parametru 19, to mamy taką nastawę domyślną równą 8888. No i ktoś może się zastanawiać, czy to odwzorowuje wysokość napięcia 8888 V? No nie. Te 4 ósemki, gdy zajrzymy do instrukcji obsługi, to zobaczymy, że oznacza mniej więcej tyle. Jeżeli mamy nastawę 8888, to znaczy, że przemiennik częstotliwości podaje na silnik 95% napięcia wejściowego. Czyli jeżeli zasilimy go napięciem 230 V, to 95% tego napięcia poda nam na silnik. Czyli nie pełne 230 V, a tak naprawdę jakieś 220-218 V. Zatem nie chcemy tego, prawda? Chcemy podać pełne napięcie na silnik, tak jak jest napisane na tabliczce znamionowej, czyli 230 VAC. Zatem kręcimy w lewą stronę naszym pokrętełkiem, aż zrobimy nastawę 230.
no i zatwierdzamy trzykrotnie przyciskiem Set, aż wyskoczy nam kolejny parametr. Zatem pierwsza rzecz, szanowni, wpisujemy tabliczkę znamionową silnika w trybie skalarnym U do F. Są to 3 zmienne: napięcie, częstotliwość oraz prąd znamionowy. No i tą sprawę mamy już załatwioną. Co musimy zrobić w drugiej kolejności? No w drugiej kolejności musimy sobie wybrać algorytm sterowania. Czyli czy chcemy mieć sterowanie skalarne, czy wektorowe. Robimy to w parametrze 800. Czyli kręcimy naszym pokrętełkiem w prawo, aż dojdziemy do parametru 800. No i zobaczcie, nastawa domyślna to jest wartość 40 i to, tak jak Wam opowiadałem w lekcji związanej z algorytmami kontroli silnika, jest to nastawa domyślna, czyli sterowanie skalarne U do F mamy już zaimplementowane. Mamy wpisaną wartość 40, czyli nasze sterowanie skalarne U do F i zmieniać tego nie musimy. Czyli sprawę numer 2 również mamy załatwioną. Wpisaliśmy tabliczkę znamionową silnika, wybraliśmy algorytm sterowania, no i ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić z naszym przemiennikiem częstotliwości, aby w taki najprostszy sposób kontrolować sobie naszą pompę, wentylator czy kompresor, no to musimy wybrać tryb sterowania. Tryb sterowania, czyli musimy określić naszemu przemiennikowi częstotliwości, z jakiego źródła będziemy podawali mu sygnały mówiące o start-stop oraz o częstotliwości, czyli w jaki sposób będziemy go startować i wyłączać i w jaki sposób będziemy mu podawać informacje mówiącej o prędkości naszego silnika elektrycznego. Robimy to w parametrze numer 79. No i teraz na ekranach swoich monitorów widzicie wyciąg z instrukcji obsługi i opisane są wszystkie możliwe tryby sterowania, czyli w jaki sposób możemy podawać ten sygnał start-stop oraz sygnał związany z częstotliwością. My przyjmijmy na cele naszego ćwiczenia, no, że chcemy sterować sobie ten wentylator, pompę czy kompresor za pomocą sygnałów external, czyli tych podłączonych do naszych wejść-wyjść cyfrowych. Czyli chcielibyśmy podawać sygnał start za pomocą naszych przełączniczków STF bądź STR podłączonych pod nasze terminale wejściowe cyfrowe i chcielibyśmy zadawać prędkość za pomocą wejścia analogowego 010 VDC, czyli za pomocą tego panelu programowalnego, który generuje nam na wyjściu napięcie 010 VDC. Zatem w dużym skrócie chcemy podłączyć potencjometr. My mamy zadajnik, ale możecie sobie wyobrazić, że to jest po prostu potencjometr zewnętrzny, jednoobrotowy. No i mamy podłączone przyciski start w prawo, start w lewo i stop. Znaczy, w dużej mierze przemiennik częstotliwości działa tak, że gdy podamy sygnał start, no to startuje, gdy zdejmujemy sygnał start, no to stopujemy. Zatem nie potrzebujemy jakby takiego dedykowanego sygnału stop, bo naszym sygnałem stop jest po prostu brak sygnału start w lewą bądź w prawą stronę. Zatem idziemy do naszego parametru 79. Im szybciej kręcicie tym kółeczkiem, tym szybciej się zmieniają parametry. Trzeba dojść do pewnej wprawy. No i w tym parametrze numer 79 mamy wartość 0. No i zobaczcie, gdy w parametrze 79 wpiszemy wartość 0, to falownik działa w trybie PU ręcznym bądź zewnętrznym external i my to określamy za pomocą tego właśnie przycisku PU EXT. Czyli ten przycisk, za pomocą tego przycisku zmieniamy sobie, czy chcemy być w trybie ręcznym, czy w trybie zdalnym external. To znaczy, czy chcemy podawać sygnał start i częstotliwość z poziomu panelu w trybie ręcznym PU, czy chcemy mieć sygnały z zewnątrz w trybie external, czyli podłączone pod listwę naszych wejść-wyjść. Zatem nastawa 0 umożliwia nam zmianę tego trybu sterowania za pomocą przycisku PU EXT. Natomiast jeżeli wpiszemy sobie tutaj wartość 1, to mamy zafiksowany nasz przemiennik częstotliwości tylko i wyłącznie w trybie PU. Czyli ja zatwierdzę teraz tą zmianę, no i zobaczcie, zapaliła się lampka PU. Ja już teraz tym przyciskiem PU EXT nie mogę zmienić tego trybu. Czyli jesteśmy tylko i wyłącznie w trybie ręcznym. Nie możemy tego zmienić. Po prostu fiksujemy na stałe tryb tylko i wyłącznie PU ręczny.
Jeżeli zrobimy sobie tutaj wartość 2, ja to sobie zatwierdzę, zobaczcie, lampeczka nam się przełączyła na tryb EXT. To znaczy wartość 2 oznacza zafiksowanie tylko i wyłącznie na trybie external. Czyli falownik będzie słuchał tylko i wyłącznie sygnałów przychodzących pod jego listwę wejść-wyjść. Czyli dosłownie to, co chcemy, prawda? No ale sprawdźmy pozostałe możliwości. Wartość 3. Gdy nastawimy sobie tutaj wartość 3, no to zobaczcie, zapaliły nam się obie lampki PU, EXT. Jest to tryb łączony PU, EXT. Co on oznacza? Oznacza on, że sygnał start-stop przychodzi z wejść cyfrowych STF, STR, czyli jakby z trybu external, ale zadawanie częstotliwości jest wykonywane z poziomu panelu. Czyli mamy taką potrzebę, że chcemy sobie podłączyć jakiś zewnętrzny przycisk start-stop, ale zadawać częstotliwość z poziomu panelu. No to wtedy wykonujemy tutaj wpisujemy wartość 3. Gdy wpiszemy wartość 4, to jest drugi tryb łączony PU-EXT, czyli obie lampki mamy nadal zapalone, ale te sygnały się zamieniają. To znaczy sygnał start-stop przychodzi z naszego panelu sterowniczego, czyli aktywny jest przycisk Run i Stop Reset, a zadawanie częstotliwości przychodzi nam pod wejście analogowe z poziomu tego panelu zewnętrznego potencjometru. No i pozostały nam dwie wartości do omówienia, czyli mamy wartość 6 oraz 7. Gdy wpiszemy sobie wartość 6 tutaj, to domyślnie jesteśmy gdzieś tam w trybie PU, ale jesteśmy w stanie przełączać się pomiędzy dwoma pozostałymi trybami. Czyli gdy wybierzemy sobie wartość 6 bądź 7, to mamy takie dwie dodatkowe konfiguracje, gdzie możemy przełączać się pomiędzy tymi trybami PU, EXT i NET, na przykład za pomocą wejścia cyfrowego. Czyli do jednego z wejść cyfrowych, które mamy dostępne w naszym przemienniku częstotliwości, czyli STF, STR, RES, MRS, RL, RM, RH, do jednego z tych wejść możemy przypisać sobie funkcję zmiany trybu sterowania i gdy wyzwolimy to wejście, to się zmieniamy pomiędzy trybem PU, EXT i trybem NET. My oczywiście chcemy mieć tutaj wpisany tryb external, dlatego wybieramy sobie wartość 2 i zapamiętujemy ten parametr. Lampeczka przełączyła się na tryb external. Naciskamy przycisk Mode dwukrotnie i wracamy do naszego trybu monitora, czyli zapaliła nam się lampeczka HZ przy wyświetlaczu i mamy podgląd na naszą częstotliwość. Zatem możemy przetestować sobie działanie. Żeby przetestować sobie to działanie i żebyśmy mieli podgląd na wszystkie zmienne silnika, ja podłączę zewnętrzny panel. Mamy na dole zewnętrzny panel. Ja przejdę w tryb monitora, gdzie mamy wszystkie trzy zmienne wyświetlone, czyli mamy częstotliwość, prąd wyjściowy oraz napięcie wyjściowe. No i co? Testujemy naszą aplikację. Czyli ustawiliśmy sobie przemiennik w ten sposób. Ja ustawię tutaj 0 V, żebyśmy nie mieli nic na wejściu analogowym, że sygnał start-stop przychodzi z tego zadajnika podłączonego pod wejścia cyfrowe, a sygnał prędkości przychodzi nam pod terminal numer 2 010 VDC. Zatem co? Wyzwalamy sygnał start. Przekręcamy nasz przełącznik STF. Dioda RUN zaczęła nam mrugać, co oznacza, mamy aktywny sygnał startu, ale nie mamy zadawania częstotliwości, prawda? No to zadajmy tą częstotliwość. Przekręcimy delikatnie w prawo. Jak widzicie, przemiennik wystartował nam na poziomie 2 Hz. Zapaliła nam się lampka pracy, czyli za każdym razem, gdy startujemy z silnikiem elektrycznym, ta lampeczka będzie nam się zapalała. Druga lampeczka zapali nam się po wykryciu częstotliwości 6 Hz. Jak widzicie, mamy 6,05, 06, 04 Hz. Zapaliła nam się druga lampeczka. No to rozkręćmy sobie ten nasz przemiennik częstotliwości. No i zobaczcie,
Śmieszna rzecz, prawda? Ja wygenerowałem 5 V. Widzicie? Jest 5 V wygenerowane na tym zewnętrznym panelu, a przemiennik kręci nam już na częstotliwości 50 Hz. No i zobaczmy sobie na te zmienne silnika. Czyli mamy 230 V, 1,1 A, 50,14-13 Hz. Stopujemy, czyli wyłączamy nasz sygnał start. Możemy sobie zmienić teraz kierunek, czyli wyzwalam terminal STR. Stopujemy. No i co tutaj się wydarzyło? No nasza aplikacja działa w miarę ok. Powiedziałbym, że nawet bardzo przyzwoicie, prawda? Kontrola prędkości tego silnika jest płynna, nie zauważyłem żadnych drgań, żadnych przeregulowań. Wszystko jest w porządku, a wpisaliśmy dosłownie tam chyba 5 parametrów w nasz przemiennik częstotliwości. Natomiast co zwróciło moją uwagę i powinno zwrócić również Waszą uwagę? To znaczy, od samego początku mówię Wam, że pracujemy z przemiennikiem częstotliwości i z wejściami analogowymi w takich dwóch standardach 0,10 VDC i 4,20 mA. Natomiast my wygenerowaliśmy równe 5 V z naszego zadajnika analogowego, czyli powiedzmy naszego zewnętrznego potencjometru, a przemiennik już wskoczył, już wygenerował 50 Hz. Powinien wygenerować 25 Hz, prawda? Przy 5 V, a przy 10 V dopiero powinien wygenerować 50 Hz. No i o co tutaj chodzi? Nie wspominałem o tym wcześniej, aby Wam nie zaciemniać sytuacji. Mitsubishi Electric jako jedyny chyba dostawca na rynku przemienników częstotliwości, tak naprawdę to wejście analogowe napięciowe 0,10 VDC można zrealizować w dwóch standardach. Czyli domyślnie to wejście pod zaciskiem numer 2 jest ustawione jako 0,5 VDC. Dlaczego? Ponieważ gdy podłączamy zewnętrzny potencjometr, to zasilamy go z zacisku numer 10, który generuje nam plus 5 VDC. Nie plus 10 V, ale plus 5 V. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że po prostu taniej, czy może bardziej ekonomicznie jest wykonać to wejście 0,5 VDC niż 0,10 VDC i dawać zasilanie plus 10 V. Natomiast no tak jest, czyli przy nastawie domyślnej ten terminal pod wejściem 2 działa w standardzie 0,5 VDC. Co zauważyliśmy? Czyli przy 5 V już mamy 50 Hz. Zatem, by zmienić standard tego wejścia z domyślnego 0,5 VDC na 0,10 VDC, tak jakbyśmy tego chcieli, jakbyśmy sobie życzyli, to musimy zmienić nastawę parametru numer 73. Naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru 73, wchodzimy do niego przyciskiem Set, no i widzimy nastawę 1. Na ekranach monitorów widzicie możliwe nastawy tego parametru numer 73. No i wartość 1 odpowiada wejściu 0,5 VDC. Gdy nastawimy sobie 0, no to mamy wejście 0,10 VDC. Gdy nastawimy sobie wartość 6, no to to wejście robimy jako prądowe 4,20, ale uwaga, dodatkowo musimy zmienić położenie naszej zworki, tego deep switcha, którym określamy ten standard. Zatem, by zmienić standard wejścia tego 0,5-0,10 VDC na 4,20 mA, to musimy zarówno zmienić ten standard sprzętowo za pomocą tego deep switcha oraz zmienić nastawę parametru 73, czyli programowo również określić to wejście. My chcemy, by to wejście działało w standardzie 0,10 VDC. Zatem nastawiamy tutaj wartość 0 i zatwierdzamy przyciskiem Set. Wracamy przyciskiem Mode do naszego trybu monitora, no i zobaczmy, co wydarzy się teraz. Teraz po zmianie tego standardu z 0,5 na 0,10 VDC mamy wygenerowane równo 5 V na wejściu analogowym, czyli po naciśnięciu przycisku Start przemiennik powinien nam wygenerować 25 Hz, a nie 50 jak mieliśmy wcześniej. Teraz 50 otrzymamy przy nastawie 10 V. No to sprawdźmy to. Naciskamy Start.
No i zobaczcie, równo 25 Hz, prawda? No to podajemy równo 10 V. Czyli kręcimy sobie, no i mamy 10,1 V podane na wejście analogowe i mamy wygenerowane równo 50 Hz na naszym silniku elektrycznym. Ok, więc dopiero teraz możemy powiedzieć, że przygotowaliśmy nasz przemiennik do takiej podstawowej pracy w trybie skalarnym z obciążeniami lekkimi, no i przy tym sterowaniu, jakim sobie założyliśmy, czyli start, stop z listwy i sygnał zewnętrzny z potencjometru 0,10 VDC, za pomocą którego generujemy i sterujemy płynnie prędkością obrotową naszego silnika elektrycznego. No to co? Spróbujemy się teraz przełączyć i zrobić taką samą aplikację, czyli nasza aplikacja się nie zmienia, ale z pewnego powodu chcielibyśmy teraz sterować naszym przemiennikiem częstotliwości sygnałem 420 mA, czyli tym prądowym, a nie sygnałem 0,10 VDC. Co musimy zrobić? Musimy spełnić dodatkowy warunek. Czyli przede wszystkim musimy podłączyć się pod to wejście prądowe 420 mA. My jesteśmy podłączeni tym oto zadajnikiem. Ja przełączam się teraz na pętlę prądową. Czyli zobaczcie, mamy 0,0 mA wygenerowane na pętli prądowej. Naszym zerem jest 4, więc sobie wygeneruję tutaj 4 mA. I od 4 do 20 mA w ten sposób będziemy sterować prędkością obrotową naszego silnika elektrycznego. Ale żeby terminal numer 4 nam zadziałał, to musimy go aktywować. I teraz aktywacja tego terminalu numer 4 odbywa się za pomocą funkcji AU. Czyli musimy przypisać sobie funkcję AU do jednego z wejść cyfrowych. Czyli wybieramy sobie jedno z nieużywanych wejść cyfrowych. Niech to będzie w naszym wypadku terminal RL, czyli ta prędkość niska. No i co my musimy zrobić? Otwieramy instrukcję obsługi i patrzymy w parametrze numer 180, czyli idziemy do naszego parametru 180. Wchodzimy set. No i mamy nastawę równą 0. W parametrze 180 przypisujemy funkcję działania do zacisku RL, do terminalu RL. Domyślnie mamy tutaj nastawioną wartość 0, czyli ten terminal działa jako prędkość krokowa niska równa 10 Hz. Taka jest nastawa domyślna. My natomiast chcemy przypisać funkcję AU. W ogóle zobaczcie, ile tych funkcji możemy przypisać. Jest ich naprawdę sporo. No i większość tych funkcji omówimy w miarę rozwoju naszego kursu. Natomiast, żeby aktywować terminal numer 4, musimy tu przypisać funkcję AU, czyli wartość numer 4. W tym parametrze musimy wpisać wartość numer 4, zatwierdzam przyciskiem set i nasz terminal RL działa jako terminal AU. Zatem wracamy naszym przyciskiem Mode do naszego przemiennika częstotliwości, do naszego trybu monitorowania, przepraszam. Naciskamy przycisk Start. Naciskamy przycisk Start, no jak widzicie przemiennik nam wystartował, bo mamy podłączone również pod wejście 0,10 VDC nasz zadajnik i on tam generuje to napięcie. Ale teraz aktywujemy nasz terminal RL, do którego mamy przypisaną funkcję AU. No i zobaczcie, co się dzieje. Wyzwoliłem terminal RL i teraz przemiennik słucha wejścia 4,20 mA, a my mamy tutaj 0. 4 mA, wartość 4 mA na terminalu numer 4 oznacza generuj prędkość równą 0. No to co? Przekręcamy nasz zadajnik, no i zadajemy jakąś wartość prądową 5,1 mA, 10,2 mA. No jak widać, ta prędkość jest skalowana liniowo.
No i mamy 20 mA, czyli naszą pełną prędkość, równą jak widać około 50 Hz. Wyłączamy terminal AU. Teraz przemiennik słucha się wejścia 0,10 VDC. Przełączamy się na pętlę 0,10 VDC i zadajemy prędkość. Mamy 10,5 Hz. Znowu przełączamy się na terminal numer 4, 420 mA przełączniczkiem AU, czyli pod terminal RL mamy funkcję AU. I jak widzicie, przyspieszył nam on do 50 Hz, bo mamy zadane 20 mA. Znowu przełączam się na 0,10 VDC, wyłączam terminal AU i przemiennik słucha się wejścia 0,10 VDC. No dobrze, nie wiem, czy zauważyliście, ale od strony silnika, w zależności od prędkości, dochodzą różne odgłosy. No i teraz my, jako użytkownik, mamy wpływ na generowanie tego przydźwięku silnika. Jak wygląda ten nasz wpływ? Otóż my, jako użytkownik, możemy ustawić częstotliwość kluczowania PWM. Pamiętacie lekcję o budowie przemiennika częstotliwości, gdzie tłumaczyłem Wam, że na wyjściu przemiennika częstotliwości mamy człon falownikowy zbudowany z 6 tranzystorów IGBT. Te tranzystory IGBT przełączane są parami do 15 000 razy na sekundę, czyli do 15 kHz. No i my, jako użytkownik, możemy sobie to przełączanie, szybkość przełączania tranzystorów ustawić. Robimy to w parametrze numer 72, czyli naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru numer 72, wchodzimy przyciskiem Set, no i zobaczcie, mamy ustawioną częstotliwość przełączania tranzystorów równą 1 kHz, czyli 1000 razy na sekundę. No i włączymy sobie teraz silnik elektryczny, rozpędzimy go do prędkości 50 Hz i będziemy zmieniali nastawę tej częstotliwości kluczowania od 1 do 15 z krokiem co 5, czyli ustawimy sobie 5 kHz, 10 i 15 kHz i zobaczycie, co się wydarzy. Czyli zaczynamy od nastawy 1 kHz, wyzwalam przycisk Start, terminal STF, zadajemy mu 50 Hz, czyli 10 V na wejście. OK. No i zmieniamy teraz z wartości 1 na wartość 5. Słyszycie, jak zmienił się przydźwięk pracy silnika? Zmienimy teraz z 5 na 10. Uwaga. Słychać? No, zaczął tak delikatnie piszczyć ten silnik. No i nastawimy wartość maksymalną 15 kHz. W ogóle nie słychać pracy silnika, słychać jedynie łożyska. Ja się przybliżę do tego silnika. Taka jest różnica, słuchajcie. Natomiast no nic za darmo. Musi to być pewien kompromis. Czyli znowu na ekranach monitorów widzicie wyciąg z instrukcji obsługi. Ja wystopuję nasz przemiennik częstotliwości. W instrukcji widzicie wyciąg z instrukcji obsługi i teraz w każdej instrukcji obsługi dostawca pokazuje nam taki wykres. Z jednej strony na jednej osi tego wykresu posiadamy właśnie tą częstotliwość kluczowania PWM, którą sobie zmieniamy, a na drugiej osi macie moc wyjściową. No i chodzi o to, że im szybciej przełączamy te tranzystory, tym bardziej się one nagrzewają i tracą na swojej wydajności. Dlatego ten wykres Wam podpowiada, jeżeli nastawimy 15 kHz, no to ze względu na wzmożone ciepło, które wydziela się w przemienniku częstotliwości, jego dane znamionowe zmaleją. Nawet o 30%. Czyli jeżeli ten przemiennik częstotliwości się zgrzeje i będziemy mieli tą częstotliwość kluczowania ustawioną na 15 kHz, no to jego moc wyjściowa zmaleje nawet i o 30%. Dlatego zawsze to musi być pewien kompromis pomiędzy tym przydźwiękiem silnika, a wysokością tej częstotliwości kluczowania. No i ja gdzieś tam przeważnie znajduję taki złoty środek w okolicach gdzieś tam od 5 do 7 kHz. Przeważnie ten przydźwięk silnika jest już bardzo, bardzo przyjemny, ale może to wyglądać zupełnie inaczej, szczególnie z wentylatorami. Czyli bardzo często gdzieś tam jak chodzę po
jakichś halach produkcyjnych, po jakichś jednostkach, to dochodzą, słyszę po prostu bardzo dziwne piski od strony silnika, które mogą być bardzo mocno uporczywe. No i czasami wystarczy zmienić tą nastawę parametru 72 dosłownie o 1 kHz w górę bądź w dół, żeby ten przydźwięk zmienić i żeby nie był już taki uporczywy. Czyli jak widzicie, my jako użytkownik możemy powiedzieć falownikowi, z jaką częstotliwością ma kluczować te tranzystory. No i tutaj też moja uwaga, jest to bardzo ważny parametr, gdy mamy problemy z zakłóceniami. To znaczy, jeżeli włączamy przemiennik częstotliwości i nagle zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy, takie rzeczy, jakbyśmy się gdzieś tam przenieśli do świata Harry'ego Pottera i gdzieś tam magia nam zaczyna działać, czyli włączamy przemiennik częstotliwości, nagle jakiś sterownik PLC zostaje wzbudzony, nagle jakiś czujnik zaczyna działać, a nie powinien, albo jakiś czujnik nie działa, a powinien, światełko nam przygasa, ekran monitora zaczyna śnieżeć. No różne dziwne rzeczy się gdzieś tam dzieją, no i wynika to głównie z tego, że przemiennik częstotliwości, jak sobie już wielokrotnie mówiliśmy, jest świetnym urządzeniem, daje nam wiele benefitów, ale z drugiej strony zakłóca naszą sieć elektryczną oraz eter i związane to jest właśnie z kluczowaniem tych tranzystorów, czyli im szybciej przełączamy te tranzystory, więcej zakłóceń EMC generujemy, zarówno do otoczenia, jak i do sieci elektrycznej. Dlatego tą nastawę częstotliwości kluczowania, gdy będziecie mieli problem z jakimikolwiek zakłóceniami, no zmniejszamy na minimalną wartość, w tym przypadku 1 kHz. Warto tutaj jeszcze dopowiedzieć, że w przypadku Mitsubishi Electric mamy dodatkowy parametr, za pomocą którego możemy ustawić sobie dwufazowe sterowanie PWM i to kluczowanie tranzystorów już w ogóle jest bardzo niskie. No i mówię, używamy tego tylko i wyłącznie w przypadku, gdy mamy kłopoty z zakłóceniami, a zmieniamy częstotliwość kluczowania w przypadku, gdy mamy bardzo dziwny przydźwięk silnika, boli nas głowa po pewnym czasie obcowania z tym silnikiem, z tym wentylatorem, czy jakimkolwiek inną aplikacją, możemy sobie tą częstotliwość kluczowania zmieniać, ale weźcie poprawkę na to, że jak ustawicie za wysoką tą częstotliwość kluczowania, to moc wyjściowa tego falownika Wam po prostu zmaleje. Mamy ustawiony nasz przemiennik częstotliwości do pracy z obciążeniami lekkimi w trybie skalarnym UDOF. Wiele rozwodziliśmy się na temat tego trybu i mówiliśmy wielokrotnie również, że największą wadą tego sterowania jest to, że mamy bardzo niski moment startowy i związane jest to z tym, że przy niskich częstotliwościach podajemy bardzo niskie napięcie na nasz silnik, występuje tam spadek napięcia na naszym silniku i musimy podbijać to napięcie na początku, żeby skompensować sobie ten spadek napięcia na silniku. No i mówiłem Wam również, że w przemiennikach Mitsubishi Electric wykonuje się to w parametrze numer 0. Przede wszystkim skręcimy sobie prędkość na wartość 0, czyli ten nasz zadajnik analogowy 0,10 VDC skręcamy na 0 V. OK? No i sprawdzamy nastawę parametru 0, czyli w parametrze numer 0 mamy procentowo podbicie tego napięcia startowego, a co za tym idzie moment. No bo w dużym takim skrócie moment silnika jest związany z napięciem w kwadracie. To znaczy dwukrotne zwiększenie napięcia skutkuje czterokrotnym wzrostem momentu. Dlatego jeżeli podbijamy chociaż troszeczkę to napięcie na początku, to moment wzrasta nam w kwadracie z tą zmianą. To znaczy, jeżeli zmienimy i podbijemy to napięcie dwukrotnie, to zwiększymy czterokrotnie moment startowy. No i wchodzimy do tego parametru numer 0, no i zobaczcie, mamy tutaj nastawę 6%, czyli mamy domyślnie wpisane w naszym przemienniku częstotliwości, aby o 6% zwiększał to napięcie startowe. No to zmniejszmy sobie i ustawmy sobie 0%, czyli tak jak powinno być, czyli nie podbijamy tego napięcia startowego. Wracamy sobie przyciskiem Mode do naszego monitora. No i co? Startujemy. Przełączymy się jeszcze na ekran monitora, żebyśmy widzieli sobie wszystkie te trzy zmienne. No i co? Startujemy, czyli mamy sygnał STF, dioda RAN zapalona, no i generujemy, zobaczcie, wygenerowałem 0,2 V, silnik jakoś delikatnie zaczął nam się poruszać.
Zobaczcie, mamy 4,6 V podane na nasz silnik. Mamy tutaj osłonkę zrobioną. Ja nie mogę złapać tego wału silnika, ale uwierzcie mi, że mógłbym jednym paluszkiem sobie tutaj tak po prostu przytknąć do tego wału silnika i spokojnie bym go zatrzymał. No i zobaczmy sobie teraz, jak wygląda ta sytuacja z podbiciem tego napięcia startowego. Czyli wygenerujemy mu na przykład 0,3 V, co skutkuje częstotliwością 1,5 Hz i mamy około 6,9, prawie 7 V na silniku. Stopujemy, wracamy do parametru numer 0, robimy nastawę 6% jak była, wracamy do trybu monitora, no i co? Startujemy raz jeszcze i zobaczcie, od razu ta kontrola silnika, no zaczyna on nam działać troszeczkę szybciej, prawda? Nie zmieniałem prędkości, wszystko jest tak jak było. No mamy niby 1,5 Hz, natomiast no on zaczął się faktycznie jakoś poruszać. No i zobaczcie tą zmianę. Nie mamy już prawie 7 V, ale 20,4 V. No i o tym właśnie Wam mówię, że w tym parametrze 0 podbijamy sobie to napięcie startowe. Jest tam jakaś nastawa domyślna, my ją możemy oczywiście zmienić. No i żeby jakby nie było tego podbicia startowego, to w ogóle ten moment startowy w tym trybie skalarnym UDOF byłby naprawdę bardzo, bardzo niski. Ok, ustawiamy sobie prędkość 0. Ok, stopujemy. Parametr 0 mamy ustawiony na wartość 6%, tak jak to było. No i chciałbym, żebyśmy teraz sobie przetestowali ten tryb skalarny UDOF. Czyli mówiliśmy sobie, że jest to algorytm, który jedyne co wykonuje i co robi, to pilnuje stałej proporcji napięcia do częstotliwości. No to zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Czyli wygenerujemy sobie teraz 10 Hz, 20, 30, 40 i 50 i będziemy spisywać z tego zewnętrznego panelu wartości napięcia, jakie generujemy na silnik, a na samym końcu narysujemy sobie wykres, czyli na jednej osi będziemy mieli częstotliwość, na drugiej napięcie i powinna nam wyjść linia prosta, która delikatnie powinna się łamać przy tych najniższych częstotliwościach, gdzie podbijamy to startowe napięcie, ten moment startowy. No to co? Startujemy. Czyli podajemy sygnał start, generujemy częstotliwość 10 Hz. Mamy wartość napięcia równą 57,3 V. Przyspieszymy teraz do 20 Hz i mamy napięcie równe 100,6 V. Wygenerujemy teraz 6 V, czyli 30 Hz i mamy napięcie wyjściowe równe 143,8 V. Wygenerujemy teraz 8 V, czyli częstotliwość 40 Hz, no i mamy napięcie 187,2 V, no i podamy teraz pełną częstotliwość 50 Hz i jak widzicie mamy równo 230 VAC, czyli przy tej częstotliwości znamionowej 50 Hz mamy pełne napięcie na silniku elektrycznym. Stopujemy. No i szybko sobie wyrysujemy. Jak się okazuje, jest to jednak krzywa liniowa, więc za mocno nie przekłamałem Wam. Udowodniliśmy sobie, że to sterowanie UDOF bazuje rzeczywiście na stałej proporcji napięcia do częstotliwości i ta proporcja jest liniowa. No dobrze, słuchajcie, no i załóżmy, że mamy taką potrzebę, iż chcemy przejść na sterowanie ręczne. To znaczy, mamy w chwili obecnej ustawiony parametr numer 79, gdzie ustawiamy tryb sterowania, czyli określamy źródła sygnałów start, stop i częstotliwości, na tryb external, na wartość numer 2. Natomiast chcemy sobie sterować tym przemiennikiem częstotliwości z poziomu panelu PU w trybie ręcznym. No to co robimy? Idziemy do parametru 79.
Przechodzimy w tryb ręczny i mamy do wyboru dwie opcje. Albo możemy sobie nastawić wartość 0 i ten tryb ręczny PU wybierać sobie przyciskiem PU EXT, albo nastawić wartość 1, co my uczynimy, i przechodzimy w tryb PU. Wracamy przyciskiem Mode do trybu monitora. No i zobaczcie, teraz przycisk STF, STR jest nieaktywny. Dioda RAN nam nie mruga. Aktywne są te przyciski tu, na przemienniku częstotliwości. Dokładnie mówiąc, te przyciski, które znajdują się na panelu zewnętrznym. Zatem naciskam przycisk FWD, dioda RAN nam się zapaliła, ale nie mamy częstotliwości. Jesteśmy w trybie ręcznym, więc częstotliwość zadajemy za pomocą pokrętełka, ale nie tego, tylko na tym zewnętrznym panelu, bo mamy jego podłączonego, prawda? Więc nastawiamy sobie częstotliwość, na przykład jakąś tam 14 Hz, naciskamy przycisk Set, panel nam mówi, że Setting is complete, czyli mamy tą wartość, no i w ten sposób sobie sterujemy. Chcemy zmienić sobie częstotliwość, to po prostu podchodzimy, zaczynamy kręcić, setujemy, wchodzimy na prędkość 33 Hz, chcemy zmienić sobie kierunek, to naciskamy przycisk Ref, czyli Reverse, w drugą stronę, zmieniamy sobie kierunek i stopujemy. OK. No i załóżmy teraz, że mamy potrzebę, aby sterować tym przemiennikiem częstotliwości w taki sposób, że chcemy, aby start-stop odbywał się z tych przycisków albo z tych przycisków, gdy mamy podłączony zewnętrzny panel, czyli w trybie lokalnym, ale chcemy, żeby prędkość przychodziła nam za pomocą wejścia 0,10 VDC. Ja sobie je skręcę na 0 V, żebyśmy mieli zerową prędkość. OK. No i co? Musimy zmienić nastawy parametru 79. Idziemy do niego, sprawdzamy w instrukcji obsługi, którą wartość powinniśmy wybrać, no i sprawdzamy. Sygnał start przychodzi z panelu, a częstotliwość z zewnątrz, czyli wybieramy wartość numer 4, tryb kombinowany PU EXT 2. OK, zapaliły nam się obie lampki PU EXT. No i co? Start-stop zadajemy z panelu, więc naciskamy sobie FWD, start w prawo, RAN nam się zapalił i częstotliwość zadajemy z zewnętrznego potencjometru. Zmieniamy sobie kierunek, stopujemy. No i chcielibyśmy teraz sytuację zgoła odmienną, to znaczy chcielibyśmy, żeby start-stop przychodził za pomocą zewnętrznych przycisków, a częstotliwość zadawać będziemy z panelu, czyli z poziomu tego pokrętełka bądź tego, jeżeli mamy podłączony panel zewnętrzny. Więc idziemy znowu do parametru numer 79 i robimy tu wartość 3, czyli tryb łączony PU EXT 1, obie lampki zapalone. No i teraz sygnał startu przychodzi nam z listwy, a częstotliwość zadajemy z panelu. No mieliśmy nastawione 33,26 Hz, zmniejszymy sobie tą częstotliwość na jakąś tam niską, na przykład 1,39. No i w ten sposób, kochani, to działa. Mamy do wyboru jeszcze jeden tryb, to znaczy moglibyśmy sobie ten parametr 79 ustawić na wartość na przykład 6, przypisać dodatkową funkcję do jednego z wejść cyfrowych, za pomocą których będziemy zmieniali sobie ten tryb. Czyli moglibyśmy sobie jeszcze kombinować dalej i zrobić tak, że na przykład startujemy sobie za pomocą przemiennika częstotliwości czysto w trybie PU, czyli naciskamy przycisk FWD, REF i zadajemy częstotliwość z poziomu tego pokrętełka, ale po wyzwoleniu tego wejścia cyfrowego falownik przechodzi na przykład w tryb external i słucha tylko i wyłącznie sygnałów podłączonych pod listwę wejść-wyjść, czyli naszych terminali STR, STF i wejścia analogowego 0,10 VDC. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą muszę Wam powiedzieć przy okazji zmiany trybu sterowania, czyli załóżmy, że nastawiamy sobie tryb zewnętrzny, czyli w parametrze 79 nastawiamy wartość 2, jesteśmy w trybie external. Czyli sygnał start-stop przychodzi pod terminalami STF i STR, a częstotliwość zadajemy za pomocą sygnału 0,10 VDC. Wygenerujemy sobie tam około 5 V, żeby było 25 Hz. No i teraz zobaczcie, wyzwalamy sobie sygnał start,
Silnik zaczyna nam wchodzić na obroty, działa sobie na 25 Hz i pomimo tego, że mamy ustawione sygnały start, stop płynące z listwy, to przycisk stop, który mamy zorientowany na zewnętrznym panelu albo na tym zabudowanym, jest zawsze aktywny. To znaczy w sytuacji niebezpiecznej coś się dzieje, naciskamy przycisk stop i jak widzicie, przemiennik wystopował naszym silnikiem, pomimo tego, że powinien słuchać tych rozkazów. Tu mamy cały czas sygnał start aktywny, ale przemiennik uważa, że wydarzyło się coś złego, zatem zawsze umożliwia wystopowanie naszego napędu i zobaczcie, na elewacji pojawia się napis P5. To znaczy, że falownik jest w blokadzie P5. To znaczy, użytkownik ustawił mi sterowanie z listwy wejść-wyjść, ale z jakiegoś powodu nacisnął przycisk stop na falowniku. To znaczy, że wydarzyła się jakaś sytuacja niebezpieczna. I teraz falownik jest zblokowany do dalszej pracy. No jak widzicie, stoi w miejscu i nic nie robi, jest ta blokada P5, jest zblokowany. I żeby go odblokować, to musicie zdjąć sygnał startu, czyli terminal STF deaktywujemy i naciskamy PU EXT, aby tą blokadę P5 skasować. Trzeba przytrzymać tam przycisk około 3 sekund. No i jak widzicie, falownik jest odblokowany i znowu możemy sobie z nim działać. Znowu, jak naciśniemy przycisk stop na panelu, to mamy znowu blokadę P5. Znowu musimy zdjąć sygnał startu i skasować tą blokadę przyciskiem PU EXT, trzymając ten przycisk przez około 3 sekundy. No dobrze, załóżmy teraz, że mamy taką potrzebę, aby znacznie szybciej wystartować albo wyhamować naszą pompą czy wentylatorem. To znaczy już abstrahując od powodów, czym to jest spowodowane. Po prostu mamy taką potrzebę, że potrzebujemy, wymagamy od naszego wentylatora, aby w bardzo szybki sposób wchodził na obroty i chcemy, aby w bardzo szybki sposób hamował naszym silnikiem elektrycznym. No i teraz odpowiadają za to dwa parametry. Parametr numer 7, który opisujemy jako czas przyspieszania i mamy go ustawione jako 4,5 sekundy. I co oznacza ten czas 4,5 sekund? Oznacza to, że przemiennik od 0 do częstotliwości 50 Hz rozpędzi się w czasie 4,5 sekund. I ten wyznacznik 50 Hz ustawiamy w parametrze numer 20. Czyli idziemy sobie do parametru numer 20 i tutaj ustawiamy, do jakiej częstotliwości, do jakiej wartości częstotliwości te czasy mają się odnosić. Czyli jeżeli mamy tu wpisane 50 Hz, a tak jest domyślnie, czyli gdy kupicie przemiennik częstotliwości, to tutaj jest częstotliwość znamionowa zawsze wpisana, to oznacza, że w 4,5 sekundy falownik rozpędzi się silnikiem od 0 do 50 Hz. OK? Parametr 8 z kolei mówi, w jakim czasie falownik, przemiennik wyhamuje naszym silnikiem z prędkości 50 Hz do równego zera. No to sprawdźmy to sobie. Ustawimy sobie te czasy równe, czyli parametr 7 nastawię sobie też 5 sekund. OK? Wracamy do trybu monitora. Ustawiamy sobie równe 50 Hz, czyli 10 VDC na wejściu analogowym. No i podajemy sygnał start, a my liczymy, w jakim czasie przemiennik pokaże tutaj 50 Hz. No i jest to równo 5 sekund. W takim samym czasie powinien nam hamować. No i słuchajcie, mamy potrzebę, żeby ta praca była bardziej dynamiczna. Zatem zmieniamy nastawę parametru numer 7. Czyli mamy teraz, że rozpędzamy się od 0 do 50 Hz w przeciągu 5 sekund. Zmienimy sobie tą nastawę na 3 sekundy i sprawdzimy, jak ten nasz napęd się zachowa. OK, mamy 3 sekundy nastawione, wyzwalam sygnał start. Jak widać, przemiennik doszedł do tej prędkości znacznie szybciej. Hamuje natomiast nadal w przeciągu 5 sekund, prawda?
Więc zmieńmy sobie ten czas hamowania teraz, czyli parametr 8 ustawmy sobie na 3 sekundy. OK? No i startujemy. Mamy, hamujemy. No teraz to hamowanie odbyło się znacznie bardziej dynamicznie, prawda? Więc skracamy sobie dalej. I tutaj moja uwaga. Ten czas hamowania i przyspieszania, czyli parametr 7 acceleration time i 8 deceleration time, to znowu jest pewien kompromis. Co mam na myśli? Wyobraźcie sobie, bo my mamy tutaj założone takie malutkie kółko, które nam imituje obciążenie. No jest to bardzo mała bezwładność, te kółko ma masę gdzieś tam 1 kg. Natomiast gdybyśmy mieli prawdziwe obciążenie, a będziemy mieli niedługo, gdy przejdziemy do zaawansowanych funkcji przemiennika, tam będziemy działali z prawdziwym wentylatorem, to zobaczycie, jakie ograniczenia są związane z tymi czasami przyspieszania i hamowania. No co mam dokładnie na myśli? No jeżeli mamy wentylator z dwumetrowymi łopatkami, czyli mamy ogromną bezwładność, potężną maszynę i my chcemy rozkręcić ten wentylator w przeciągu 2 czy 3 sekund do 50 Hz, no niestety nam się to nie uda. Przemiennik częstotliwości będzie starał się traktować maksymalnym prądem ten wentylator, ten silnik wentylatora, no i jest to niemożliwe, żeby tak dużą bezwładność w przeciągu 3 sekund gdzieś tam rozpędzić i prawdopodobnie ta operacja skończy się albo błędem przeciążenia, bądź jakimkolwiek innym błędem związanym z tym, że zbyt wysoki prąd podajemy po prostu na zaciski tego silnika. Zatem gdy przesadzicie z tym czasem przyspieszania, no jest źle. Za duży prąd będziemy podawali na silnik, pojawią nam się szarpnięcia, przeregulowania. No musi to być pewien kompromis. Z drugiej strony wyobraźcie sobie, że zamiast wentylatora mamy tutaj jakąś przekładnię, czyli mamy jakieś połączenie mechaniczne. No będziemy te połączenia mechaniczne bardzo mocno gdzieś tam wyzwalać na nich stresy mechaniczne, prawda? Więc wszystko robimy z głową, a pochwalę Wam się, że 2 razy w przeciągu 15 moich lat obcowania z układami napędowymi udało mi się urwać wał silnika. Czyli tak gwałtownie gdzieś tam generowaliśmy moment, mieliśmy tak duże przełożenia, że po prostu ukręciliśmy wały tych silników. Więc zwracam szczególną uwagę. Natomiast my ze względu na to, że nie mamy tutaj dużego obciążenia, no te czasy możemy sobie ustawiać ekstremalnie nisko, co zaraz wykonamy. Jeszcze jedna uwaga odnośnie czasu hamowania. Czyli podczas hamowania, pamiętacie z lekcji dotyczącej, mówiącej o budowie przemienników częstotliwości, mówiliśmy sobie, że za każdym razem, gdy hamujemy bądź zwalniamy silnikiem, to ten silnik staje się generatorem i cała energia wraca nam do naszego przemiennika częstotliwości i odkłada się na kondensatorze, ponieważ w stopniu wejściowym mamy prostownik, mamy diody, które nie przepuszczają tej energii dalej w stronę sieci. Ta cała energia odkłada się na naszym kondensatorze. No i gdy będziemy pracowali z dużym wentylatorem i gdy będziemy nim hamowali, to wyświetlimy sobie na tym panelu poziom napięcia DC, tak jak mierzyliśmy to za pomocą miernika w lekcji poprzedniej, 2 lekcje wcześniej, gdy mówiliśmy o wejściach, wyjściach siłowych i sterowniczych, o zaciskach siłowych i sterowniczych. Tam mierzyliśmy sobie ten poziom napięcia DC na zaciskach siłowych. Ale w tym momencie, gdy dojdziemy do tego ćwiczenia z wentylatorem, wyświetlimy sobie ten poziom napięcia DC na tym panelu zewnętrznym i zobaczycie, jak ten poziom napięcia DC wzrasta, gdy hamujemy tym wentylatorem. I po przekroczeniu pewnego progu po prostu falownik się odłączy od tego silnika, mówiąc, że naładował kondensator, no i dalej nie jest w stanie współpracować z tym silnikiem, chyba że podłączymy mu zewnętrzny rezystor hamowania, to całą tą energię sobie wyrzuci na ten rezystor. W chwili obecnej, raz jeszcze powtarzam, mamy obciążenie szczątkowe, zatem te czasy hamowania i przyspieszania możemy sobie ustawiać bardzo nisko. No i spróbujemy sobie ustawić teraz parametr 7, czyli przyspieszanie na 1 sekundę. Chcemy, żeby w przeciągu 1 sekundy rozpędził się silnik do 50 Hz i żeby w przeciągu 1 sekundy wyhamował. To już są ekstremalne czasy przyspieszania i hamowania. Zatem startujemy. I stopujemy. No udało nam się, prawda? Udała nam się ta operacja. Spróbujemy raz jeszcze.
No okej, w porządku, nie mamy żadnych przeregulowań, nic złego się tutaj nie wydarzyło. No to spróbujemy skrócić ten czas raz jeszcze. Czyli idziemy do parametru 7, nastawiamy tu teraz pół sekundy i w 8 również pół sekundy. No i zobaczymy, czy to nam się uda. No ładnie nam przyspieszył, spróbujemy wyhamować. Również nam wyhamował. No to co, trymujemy dalej. No, spróbujemy go zmusić do jakiegoś błędu, czyli ustawimy mu teraz 0,1 sekundy i 0,1 sekundy jako hamowanie. No i startujemy. Wow. No jak widzicie, no nie udaje mi się wygenerować błędu. Mamy tak dobrej klasy przemiennik częstotliwości i tak małe obciążenie na wale silnika, że w przeciągu 0,1 sekundy możemy sobie przyspieszać i hamować. Oczywiście te czasy sobie odpowiednio wydłużymy. Wydłużymy sobie gdzieś tam na 3 sekundy, żeby to nam w miarę dynamicznie działało, żebyśmy nie musieli za długo czekać, aż jakieś tam zmiany nastąpią. Natomiast te czasy, raz jeszcze, powtarzam, odnoszą się do nastawy w parametrze 20. Czyli jeżeli tutaj sobie nastawimy 100 Hz, no to ten czas 5 sekund będzie się odnosił do wartości 100 Hz, prawda? W chwili obecnej mamy 50 Hz i przeważnie robi się to tak, jak wartość częstotliwości znamionowej. No dobrze, załóżmy teraz, że z jakiegoś powodu chcemy przekręcić nasz silnik ponad prędkości znamionowe. Ja dosyć długo rozpowiadałem się na tym w lekcji mówiącej o algorytmach silnika elektrycznego, gdzie mówiliśmy sobie o trybie skalarnym UDOF i tam opowiadałem Wam i przestrzegałem, że użytkownicy popełniają dwa błędy. Błędnie wpisują częstotliwość znamionową w parametrze numer 3, co już sobie przerobiliśmy, bądź mylą parametr częstotliwości znamionowej z maksymalną. Czyli załóżmy teraz, że pracujemy sobie z tym wentylatorem albo pompą w tym trybie skalarnym UDOF, mamy już wszystko nastawione, prawda? I chcielibyśmy, że jak podajemy 10 V z zewnątrz, czyli mamy na maksa przekręcony potencjometr zewnętrzny, to żeby silnik pracował na częstotliwości 70 Hz. Albo nawet jeszcze inaczej, chcielibyśmy, żeby zaczynał pracę od 10 Hz i kręcił się do 70. Czyli chcemy, żeby z naszego potencjometru podawał prędkość od 10 do 70 Hz. I w jaki sposób możemy sobie to wykonać? No, przede wszystkim sprawdzamy nastawy parametru numer 1, czyli naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru numer 1 i tutaj mamy wpisaną maksymalną częstotliwość, z jaką może generować przemiennik częstotliwości. Jest to tak zwany kaganiec, czyli jest to parametr, w którym limitujemy maksymalną częstotliwość i jak widzicie, no możemy ją generować sobie do 120 Hz. Prawda? Jakbyśmy chcieli przekroczyć 120 Hz, czyli pracować sobie z jakimiś na przykład wrzecionami CNC i byśmy chcieli generować 200 Hz, 300 bądź więcej, to musimy zmienić nastawę parametru numer 18. Czyli idziemy sobie do parametru 18 i to jest częstotliwość taka maksymalna, którą możemy tutaj wpisać. I wartość tej częstotliwości maksymalnie, jaką możemy ustawić, to 590 Hz. Czyli przemiennik FRE 800 pozwoli nam na pracę z silnikami do 590 Hz. Czyli jak sobie tutaj wpiszemy i odblokuję te 590 i wrócę do parametru pierwszego, no to widzicie, mam 590 Hz. Czyli parametr pierwszy to jest takie określenie maksymalnej częstotliwości, a parametr numer 18 to jest ten kaganiec taki globalny, w którym określamy tą maksymalną częstotliwość. Zatem mamy odblokowaną tą częstotliwość powyżej 50 Hz, możemy do 590 sobie zadawać. No i chcielibyśmy, żeby ta minimalna częstotliwość, a minimalną częstotliwość określamy w parametrze numer 2 i wynosi ona, jak widzicie, 0 Hz, czyli od zera zaczynamy kręcić silnikiem, no nastawiamy sobie tutaj 10.
Czyli określamy, żeby zaczynał od częstotliwości 10 Hz, bo na przykład przy częstotliwościach niższych, poniżej 10 Hz, silnik wpada nam w rezonans mechaniczny. Co to oznacza? To oznacza, że częstotliwość pracy wału tego silnika wpada w rezonans z drganiami własnymi silnika i na przykład zaczyna on nam podskakiwać o 1 cm do góry. Zatem my wtedy te częstotliwości jakby sobie kasujemy, właśnie w ten sposób, który Wam zaprezentowałem i wycinamy te 10 Hz, czyli falownik zaczyna kręcić silnikiem od poziomu 10 Hz. Zatem ustawiliśmy sobie tą minimalną częstotliwość jako 10 Hz i musimy teraz powiedzieć falownikowi, że jeżeli będzie 10 V tutaj z tego zadajnika z zewnątrz bądź potencjometru jednoobrotowego, to jaką on ma wygenerować częstotliwość? I służy do tego parametr numer 125, gdy mówimy o wejściu 0,10 VDC pod terminalem numer 2. Tu widzicie, mamy 50 Hz. Robimy sobie 70. Zatwierdzamy, wracamy przyciskiem Mode do trybu monitora. Ja sobie tą prędkość skręcę do zera. OK. No i co? Naciskamy przycisk Start i widzicie, pomimo tego, że mamy 0, przemiennik działa nam na 10 Hz. No my nie podaliśmy nic, po prostu mamy podłączony ten potencjometr zewnętrzny, ale tak kazaliśmy pracować falownikowi. Czyli przy minimalnym napięciu wejścia 0 V Ty już masz działać na częstotliwości 10 Hz. No i zobaczmy, czy jak teraz podamy 10 V, czy rozkręci nam się do 70 Hz, tak jak tego chcieliśmy. No, jak widzicie, działamy sobie na częstotliwości 70 Hz. Stopujemy. OK. Zmieniamy sobie nastawę tej częstotliwości w parametrze 125 z powrotem na 50 Hz, czyli będziemy kręcili od 0 do 50. OK. No i przełączymy się teraz na wejście prądowe 4,20 mA. OK. Czyli ja naciskam sobie tu przycisk Mode i mam 20 mA, czyli pełną ten prąd na wejściu pod terminalem numer 4, maksymalna wartość i chciałbym, żeby teraz, gdy pracuję sobie z pętlą prądową, a żeby to działało, to pamiętacie, musimy terminal AU wyzwolić, który mamy przypisany pod terminal RL, czyli funkcja AU pod terminalem RL. Teraz działamy sobie z tym wejściem 4,20 mA i żeby przeskalować terminal numer 4, robimy to w parametrze 126, czyli to samo. Z 50 Hz zrobimy sobie na przykład 60, że z sygnałem prądowym działamy sobie do 60 Hz. OK? No i naciskamy przycisk Start. Mamy 20 mA, no i mamy naszą prędkość 60 Hz. Zobaczymy, czy minimalna nam też zadziała, czyli skręcamy sobie na 4 mA, czyli nasze 0. No i mamy 10 Hz, słuchajcie, czyli wszystko nam pięknie zadziałało. Wyłączam terminal AU, falownik słucha się znowu wejścia 0,10 VDC, a tutaj mamy 10 V, czyli 50 Hz. Stopujemy. No dobrze, załóżmy teraz, że pracujemy sobie z pompą. Pompy w znakomitej większości wypadków hamujemy wolnym wybiegiem. To znaczy nie zmuszamy przemiennika częstotliwości, żeby w tym czasie 5 sekund wystopował nam z 50 Hz do zera tą pompę, ale hamujemy wolnym wybiegiem. To znaczy falownik po prostu odłącza się od tej pompy i hamuje ona własną bezwładnością, czyli po prostu zdejmujemy prąd i napięcie z tej pompy i tak jakbyśmy wyjęli z gniazdka nasz silnik elektryczny, on po prostu wiruje i po pewnym czasie się zatrzymuje. No i w jaki sposób zmusić do tego przemiennik częstotliwości? Czyli teraz działamy sobie z silnikiem w ten sposób, że po naciśnięciu przycisku Start w 5 sekund nam się rozpędza do częstotliwości 50 Hz i w tym samym czasie hamujemy, prawda? Ale gdy zmienimy sobie nastawę parametru numer 250, gdzie wybieramy sobie tryb stopu, mamy 4 dziewiątki. Te 4 dziewiątki to jest nastawa domyślna i oznacza ona, że aktywne są sygnały STF i STR. To znaczy, jeżeli podam sygnał STF, to jest start,
a zdejmę sygnał STF, to jest stop. I podobnie z sygnałem STR zmiany kierunku, prawda? Jestem w starcie, stopuję silnikiem. Jeżeli tutaj nastawimy sobie wartość 0, no to zobaczcie, zaczniemy hamować silnikiem wolnym wybiegiem, czyli naciskamy start, rozpędzamy się do 50 Hz i stopujemy. No i zobaczcie, odłączyliśmy się od silnika, my go nie kontrolujemy, on sobie sam zaczyna hamować własną bezwładnością. No i zobaczmy, ile mu zajmie temu naszemu silnikowi, temu kółku, które mamy założone na wał silnika, w jakim czasie on wyhamuje. No jest to proces znacznie dłuższy niż ten kontrolowany przez rampy ACC i DEC, prawda, które mieliśmy nastawione na 5 sekund. Ale musicie wierzyć mi na słowo, w przypadku pompy ta przepływająca ciecz, czyli medium, które transportuje pompę, hamuje je bardzo szybki sposób, w przeciągu 2 czy 3 sekund. Bardzo często mamy również potrzebę zatrzymania wentylatora wolnym wybiegiem, to znaczy mamy potężny wentylator, który jest tam gdzieś przeciągany w kanale, no i żeby nie walczyć z nim, żeby nie ustawiać tych ramp stopowych na przykład nawet na 60 sekund, bo i tak się zdarza, no po prostu hamujemy wolnym wybiegiem. Załóżmy teraz sytuację, że działamy sobie z naszą pompą czy wentylatorem, ale chcielibyśmy zmienić sterowanie na impulsowe. Czyli w chwili obecnej mamy sygnały z podtrzymaniem, czyli gdy naciskamy sygnał start, to widzicie, on jest cały czas wyzwolony. Gdy zdejmuję start, no mamy hamowanie wolnym wybiegiem, co sobie przed chwilą nastawiliśmy. De facto ja to szybciutko zmienię na wartość domyślną, czyli 9,999, żebyśmy długo nie czekali, aż ten wał silnika nam wystartuje. No ale w jaki sposób możemy zmusić nasz przemiennik częstotliwości, aby zamiast tych przycisków z podtrzymaniem podłączyć sobie zwykłe przyciski tak zwane dzwonkowe, impulsowe, bez podtrzymania, czyli gdzie dajemy tylko impuls, czyli chciałbym zrobić tak, że podam taki szybki impuls i falownik mi już działa z silnikiem elektrycznym, żeby nie było wymogu obecności podtrzymania tego sygnału. Zatem co my musimy zrobić? Na ekranach swoich monitorów widzicie kawałek schematu z instrukcji. No i potrzebujemy 3 przyciski. Przycisk start w prawo i start w lewo jako normalnie otwarte, impulsowe i przycisk stop normalnie zamknięty. Czyli mamy przycisk stop, który jest zamknięty i po jego wciśnięciu rozwieramy obwód i mamy 2 przyciski start w prawo i w lewo normalnie otwarte, czyli po naciśnięciu zwieramy ten obwód. No i co my musimy zrobić? Musimy sobie podłączyć te przyciski, czyli podłączamy sobie przycisk start w prawo i w lewo pod terminale STF, STR i zacisk wspólny SD, prawda? Czyli tak jak to robimy do tej pory, natomiast przycisk stop normalnie zamknięty, musimy sobie wybrać jedno z wolnych wejść cyfrowych. Niech to będzie w naszym przypadku to wejście RL, które wcześniej parametryzowaliśmy jako sygnał AU. Prawda? Czyli domyślnie był to terminal RL z prędkością krokową niską. My zmieniliśmy funkcję tego terminalu RL na funkcję AU, czyli aktywację wejścia prądowego pod terminalem numer 4, a teraz zmienimy sobie funkcję tego terminalu RL na funkcję stop, która wymagana jest przy sterowaniu impulsowym. Czyli w parametrze 180 zmieniamy funkcję terminalu RL, wchodzimy, mamy tutaj wartość 4, czyli naszą funkcję AU, a my musimy wybrać funkcję stop, czyli wartość 25 musimy tutaj wpisać. Wpisujemy tutaj wartość 25, no i musimy mieć ten terminal normalnie zamknięty, czyli ja go wyzwalam. OK? On jest teraz normalnie zamknięty, czyli nasz przycisk stop podaje cały czas sygnał. No i co? Jeżeli już przypisaliśmy tą funkcję stop do terminalu RL i mamy go jako normalnie zamkniętego, czyli w naszym przypadku go wyzwoliliśmy, to dopóki jest wyzwolony ten terminal, możemy działać sobie z terminalami STF i STR w sposób impulsowy. No i zobaczcie, podałem tylko impuls, prawda? Zmieniamy kierunek, podaję tylko impuls.
Znowu zmieniam kierunek, podaję tylko impuls. Zauważcie, włączam, wyłączam. Włączam, wyłączam. Widzicie? Działamy impulsowo na wejścia cyfrowe. Jeżeli chcemy wystopować, no to naciskamy nasz przycisk stop, czyli wyzwalamy terminal RL, czyli go zamykamy. No i jak widzicie, silnik stopuje. Silnik stopuje. Teraz nie mamy sterowania impulsowego, widzicie? Dopóki jest sygnał STF, działamy z silnikiem. Więc znowu wyzwalam funkcję przypisaną, funkcję stop do naszego terminalu RL i znowu mam sterowanie impulsowe. Widzicie? Stopujemy. Załóżmy teraz, że mamy taką potrzebę, aby hamować nasz wentylator wolnym wybiegiem, to znaczy nie mamy rezystorów hamowania, mamy bardzo dużą bezwładność powieszoną na wale silnika, czyli potężny wentylator. No i hamując go bez żadnych dodatkowych elementów wspomagających hamowanie, jak rezystor hamowania, no hamujemy go ponad minutę za pomocą przemiennika częstotliwości. I tutaj wcale nie przesadzam. Czasami jest to nawet czas kilku minut. Czyli nie mamy żadnych elementów wspomagających hamowanie, mamy potężny wentylator założony na wał silnika, kręcimy nim na 50 Hz, no i chcemy nim wyhamować. Po tej rampie deceleration, no możemy próbować i gdzieś tam ten czas, podejrzewam, wyjdzie nam około minuty. No ale mamy takie potrzeby, a nie inne, że musimy hamować i startować tym wentylatorem, bo wyciągamy jakieś CO2 na przykład z naszego zakładu, zagraża on życiu pracowników, życiu i zdrowiu, no i chcemy ten proces sprawić, aby ten proces odbył się jak najszybciej. Zatem tutaj, w tej sytuacji, możemy sobie ustawić pracę automatyczną napędu. To znaczy, wyobraźcie sobie taką sytuację, że nastawiacie sobie wszystko, proces ładnie sobie działa, wszystko jest wysterowane, no i kończycie zmianę, idziecie do domu. No i na noc zostawiacie na przykład ten wentylator włączony, bez żadnego nadzoru. Nie ma pracownika, który mógłby nadzorować nad tym, jak coś się złego wydarzy. Nie będzie nikogo, kto może podejść, nacisnąć znowu przycisk start i tak dalej. Więc co my możemy zrobić? Więc przede wszystkim ustawmy sobie to hamowanie wolnym wybiegiem, czyli parametr 250. Nastawiamy sobie na wartość 0. OK, mamy hamowanie wolnym wybiegiem, sprawdzimy. Tak jest, mamy hamowanie wolnym wybiegiem. OK, wyobraźmy sobie teraz sytuację, że pracujemy z bardzo dużym wentylatorem, zostawiamy go na noc, czyli kończymy naszą zmianę, chcemy, żeby proces odbywał się przez całą noc, czyli ten wentylator musi być włączony, musi działać na sygnały automatyki. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że naciskamy start i nagle tracimy zasilanie. Czyli wyłączamy nasz wyłącznik główny i po pewnym czasie to zasilanie wraca. Czyli po kilku sekundach wraca nam zasilanie. Jak widzicie, falownik wznowił pracę z naszym silnikiem elektrycznym. Wyłączyłem sygnał start, mamy hamowanie wolnym wybiegiem. No i co się może złego stać? My tutaj na tym wale silnika, jak już zauważyliście i wielokrotnie mówiłem, mamy niewielkie obciążenie. Gdy dojdziemy do ćwiczenia z wentylatorem, pokażę Wam to tak naprawdę, jak w praktyce się zachowuje. Natomiast w chwili obecnej musimy sobie wyobrazić, że te kółko, które mamy założone na wał silnika, to jest potężny wentylator i podczas procesu hamowania czy wirowania wytwarza on ogromne ilości energii i napięcia. No i teraz zobaczcie, co się wydarzy, gdy my rozpędzimy ten wentylator, tracimy zasilanie, prawda? On wciąż pracuje na wysokiej prędkości. Wraca nam z powrotem zasilanie. No i co? Falownik podaje napięcie na silnik, a on już jakieś napięcie nam wygenerował, słuchajcie. Widzicie? Czyli on zaczyna znowu z nim pracować, ale w przypadku wentylatora
ten zwrot energii, która wraca do falownika, jest naprawdę potężna i dochodzi do przepięcia. Czyli falownik podaje napięcie na silnik, a silnik wraca tym napięciem, bo jest w pracy regeneratywnej i dochodzi do przepięcia i możemy uszkodzić nasz przemiennik częstotliwości. Zatem, żeby chronić nasz przemiennik częstotliwości i żeby ta praca była automatyczna, musimy włączyć lotny start. Robimy to w parametrze 162. I ten lotny start polega na tym, że falownik wykrywa, na jakiej częstotliwości pracuje silnik i się z nim synchronizuje. Przepraszam, parametr 162, robimy wartość 10. Ustawiliśmy lotny start, no i zobaczcie, jak to wygląda teraz. Falownik będzie synchronizował się z naszym silnikiem, czyli włączamy start, nasz wentylator wchodzi na obroty, mamy sygnał start aktywny, nagle tracimy zasilanie na zakładzie. Czyli zobaczcie, wszystko nam zgasło. Wraca to zasilanie i zobaczcie, falownik zsynchronizował się z naszym wentylatorem, przejął go w locie i zaczął znowu go kontrolować. Jeszcze raz. Tracimy zasilanie, wraca nam zasilanie i zobaczcie, widzicie? Nie stopujemy wałem silnika, my się z nim synchronizujemy, odnajdujemy jego prędkość i przejmujemy go w locie. I do żadnego przepięcia nie dochodzi. Zdjąłem sygnał start i zobaczcie, podaję znowu sygnał start. Widzicie? Synchronizujemy się. Jeżeli wyłączymy ten parametr 162, czyli wracamy na wartość 0, wyłączyliśmy sobie ten lotny start, no to zobaczcie, co się dzieje. Niech się rozpędzi, wyłączam stop i start. Widzicie, jak zachowuje się wał silnika? Zobaczcie. Widzicie, dochodzi do przepięć, do przeregulowań. Nie możemy tak robić. Im mamy większą bezwładność na wale silnika, tym większe napięcie do nas wraca i duża szansa, że zrobimy tak tylko raz i przemiennik nam się uszkodzi. Nastawiamy parametr 162 na wartość 10 raz jeszcze. No i zobaczcie, jak sytuacja nam się diametralnie zmienia. Nie mamy żadnych przyhamowań, żadnych przeregulowań. Po prostu przejmujemy wentylator w locie. Ok. Zmienimy sobie hamowanie wolnym wybiegiem, czyli parametr 250 na 9999, żeby słuchał naszych ramp ACC i DEC. Słuchajcie, no to teraz załóżmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że pracujemy z jakimś wentylatorem, mamy firmę serwisującą i zakładamy przemiennik częstotliwości w jakimś budynku, gdzie kontrolujemy pracę tych wentylatorów i podłączamy sobie do tego przemiennika częstotliwości albo przetwornik różnicy ciśnień, albo jakieś sygnały sterujące z automatyki, albo jakiś sygnał z wyłącznika przeciwpożarowego itd., itd. Zmierzam do tego, że potrzebujemy wyzwolić 3 biegi pracy. To znaczy, mamy przemiennik częstotliwości, mamy jakiś tam sygnał start i stop, prawda? I mamy dodatkowo 3 sygnały mówiące o prędkości, czyli chcielibyśmy wyzwalać dane wejście cyfrowe i sterować przemiennik częstotliwości na danej prędkości. No i tutaj w tym celu możemy użyć sobie prędkości krokowych. Te prędkości krokowe domyślnie są przypisane do terminali RH, RM i RL. No i jak sama nazwa nam podpowiada, mamy prędkość low, czyli niską i domyślnie jest ona ustawiona na 10 Hz, prędkość medium ustawioną na 30 Hz i prędkość high ustawioną na 50 Hz. My wcześniej zmienialiśmy nastawy i funkcje przy zacisku RL, więc pierwsze co musimy zrobić, to wrócić do nastawy fabrycznej, czyli przypisać wartość 0 w parametrze 180, żeby nasz zacisk RL pełnił funkcję zacisku RL.
czyli miał tą prędkość krokową niską. My zmienialiśmy funkcję tego zacisku raz na aktywację wejścia prądowego, czyli funkcję AU, a za drugim razem, gdy testowaliśmy sobie impulsowy start i stop i przypisywaliśmy tam funkcję stop. Więc idziemy do parametru 180, gdzie przypisujemy funkcję do tego wejścia cyfrowego i wybieramy wartość 0. Czyli przypisaliśmy teraz funkcję RL do terminalu właśnie RL. Jest to prędkość krokowa niska. No i teraz słuchajcie, te prędkości związane z tymi terminalami RL, RM i RH zmieniamy w parametrze 4, 5 i 6. Czyli w parametrze 6 mamy prędkość przy terminalu RL, czyli ta niska, i jest ona ustawiona na 10 Hz. W parametrze 5 mamy ustawiony terminal RM, prędkość krokową średnią 30 Hz i w parametrze 4 mamy prędkość RH pod terminalem RH i wysoką prędkość ustawioną jako 50 Hz. Więc wszystko mamy, słuchajcie, ustawione domyślnie w zasadzie. Czyli wbiliśmy nasz przemiennik częstotliwości, okablowaliśmy go, podłączyliśmy sobie sygnał startu w prawą stronę i 3 sygnały pod wejścia RL, RM i RH, czyli zwieramy te 3 wejścia do zacisku SD i to wszystko, co musimy zrobić, żeby wysterować nasz przemiennik właśnie na tych 3 prędkościach. Czyli wpisaliśmy tabliczkę znamionową silnika, wybraliśmy algorytm sterowania jako skalarny, wybraliśmy sobie tryb sterowania jako eksternal, no i dodatkowo chcemy sterować sobie przemiennik częstotliwości na 3 biegach 10, 30 i 50 Hz za pomocą tylko i wyłącznie sygnałów cyfrowych. Zatem co robimy? No wszystko mamy ustawione, słuchajcie, domyślnie. Wystarczy, że okablujecie te wejścia, czyli wyzwalamy terminal STF, mamy sygnał startu aktywny i podajemy sygnał na terminal RH. Prędkość krokową średnią pod terminalem RM określamy w parametrze numer 5 i domyślnie wynosi ona 30 Hz. I pod terminalem RL mamy prędkość krokową niską, gdzie w parametrze numer 6 określamy prędkość i domyślnie wynosi ona 10 Hz. Prędkości krokowych mamy znacznie więcej. 3 pierwsze prędkości wyzwalać możemy pojedynczym sygnałem, czyli podajemy sygnał na terminal RL, RM bądź RH. Są to pojedyncze sygnały. Pozostałe prędkości krokowe, które możemy zbudować sobie na tych 3 wejściach, wyzwala się w sposób bitowy. Jak przeliczać sobie wartość binarną na dziesiętną i odwrotnie, wiecie już z poprzedniej lekcji. Zatem, aby wyzwolić prędkość numer 4, powinniśmy wyzwolić terminale RM oraz RL, czyli prędkość numer 1, 2 i 3 wyzwalamy pojedynczym sygnałem, prędkość numer 4, 5, 6 oraz 7 wyzwalamy już kombinacją bitów na naszych 3 wejściach cyfrowych RL, RM i RH. Czyli prędkość numer 4 wyzwalamy terminale RM oraz terminal RL. Prędkość tą ustawiamy w parametrze numer 24. Zatem pójdziemy sobie do parametru numer 24, wchodzimy przyciskiem Set, no i zobaczcie, by ta prędkość numer 4 była aktywna, musimy ją nastawić. Czyli wartość domyślna w tym parametrze jest to 9999, co oznacza, że ta prędkość po prostu nam nie działa.
Czyli przy nastawie domyślnej mamy dostęp tylko do 3 prędkości, które wyzwalamy pojedynczym sygnałem na terminalach RM, RL oraz RH. Jeżeli chcemy sobie wyzwolić prędkość numer 4, 5, 6 bądź 7, to musimy w pierwszej kolejności przypisać odpowiednie biegi pracy do parametrów 24, 25, 26 oraz 27. W tych parametrach ustawiamy sobie biegi numer 4 dla prędkości krokowej numer 4, 5, 6 oraz 7. Zdejmujemy sygnał start, aby możliwa była zmiana parametrów. Jesteśmy w parametrze numer 24 i ustawimy sobie tą prędkość numer 4 na wartość 15 Hz. OK. Prędkość krokową numer 5 ustawiamy w parametrze numer 25 i znowu wchodzimy do niego, mamy same dziewiątki, czyli jest ona deaktywowana, jest ona nieaktywna. Nastawiamy sobie wartość 20 Hz. Prędkość numer 6 ustawiamy w parametrze numer 26, wchodzimy setem i znowu jest ona nieaktywna, mamy same dziewiątki, nastawiamy tutaj prędkość 35. I ostatnią prędkość krokową numer 7 nastawiamy w parametrze 27, wchodzimy przyciskiem set i znowu jest ona nieaktywna, są same dziewiątki i nastawiamy sobie tutaj prędkość równą 40 Hz. OK, czyli jeszcze raz. W parametrach od 24 do 27 ustawiamy sobie prędkości krokowe numer 4 o wartości 15, prędkość krokowa numer 5 w parametrze 25-20 Hz, prędkość krokowa numer 6 w parametrze 26 równa 35 Hz i prędkość krokowa numer 7 nastawiamy jej wartość w parametrze numer 27 i wynosi ona 40 Hz. Wracamy do naszego trybu monitora, wyzwalamy sygnał start i wyzwolimy sobie teraz prędkość numer 4, czyli musimy wyzwolić terminale RM oraz RL. No i jak widzicie, mamy 15 Hz. Prędkość krokowa numer 5 to wyzwolenie terminala RL oraz RH. No i mamy nasze 20 Hz. Prędkość krokową numer 6 wyzwalamy za pomocą terminali RH oraz RM. 35 Hz. No i naszą najwyższą prędkość krokową numer 7 wyzwalamy za pomocą 3 sygnałów, czyli wyzwalamy terminal RH, RM oraz RL. I mamy nasze 40 Hz. Zwróćcie uwagę, raz jeszcze powtarzam. 3 pierwsze prędkości krokowe, prędkości stałe, czyli takie, które możemy przypisać bieg pracy do wejścia cyfrowego, wyzwalamy pojedynczym sygnałem. Czyli terminal RL to jest prędkość krokowa niska, pierwsza, terminal RM prędkość krokowa średnia numer 2 i RH prędkość krokowa numer 3, wysoka high. Pozostałe prędkości 4, 5, 6, 7 wyzwalamy za pomocą kombinacji bitów na wejściach, czyli wyzwalamy je w sposób binarny. Słuchajcie, ale to nie koniec. Czyli my maksymalnie możemy sobie zbudować aż 16 prędkości stałych w oparciu o 4 wejścia. Czyli musimy mieć przypisany terminal RL, funkcje RL, RM oraz RH i do 4 z dowolnych wejść, które nam pozostały, czyli na przykład do terminalu MRS, gdzie mamy fabrycznie przypisaną funkcję MRS, czyli blokowania wyjścia, możemy przypisać sobie do tego wejścia funkcję REX.
Jeżeli przypiszemy sobie funkcję rex do wejścia MRS, do terminalu MRS, to mamy 4 wejścia cyfrowe ustawione jako prędkości stałe. No i za pomocą 4 wejść mamy 16 różnych kombinacji bitowych, za pomocą których możemy wyzwolić aż 16 prędkości stałych. Czyli 3 pierwsze prędkości ustawialiśmy w parametrach 4, 5 oraz 6. Kolejne prędkości od 4 do 7 ustawialiśmy w parametrach od 24 do 27, a wszystkie pozostałe, czyli prędkości od 8 do 15, ustawiamy w parametrach od 232 do 239. Najczęściej natomiast korzystamy z tych 3 pierwszych prędkości stałych, gdzie wyzwalamy je pojedynczym sygnałem. To sterowanie prędkościami stałymi wykorzystujemy wszędzie tam, gdzie wymagamy od naszej aplikacji, aby pracowała na 2, 3, 4, 5, 6 bądź 7 różnych biegach pracy. No i wtedy kablujemy sobie te wejścia cyfrowe do odpowiednich przycisków, przełączników, bądź do jakiegoś sterownika PLC nadrzędnego, który nam te sygnały i poszczególne biegi pracy wyzwala. No i w ten sposób możemy sterować dowolną aplikacją, gdzie mamy, jak już wspominałem, do wyzwolenia 2 bądź 3 biegi pracy. Najczęściej takie sterowanie stosuje się w wentylatorach, w wentylacji, gdzie mamy jakiś przetwornik różnicy ciśnień, bądź jakiś dodatkowy sygnał z czujnika przeciwpożarowego, gdzie w normalnej pracy nasz wentylator pracuje powiedzmy na połowie prędkości, czyli na poziomie 25 Hz, a w przypadku wystąpienia pożaru bądź wysokiego stężenia CO2 w powietrzu otrzymujemy dodatkowy sygnał z jakiegoś czujnika, na przykład PPOSH, no i sterujemy tą pracą falownika na najwyższym biegu, czyli 50 Hz. Bardzo często do takiego sterownika, do przemiennika częstotliwości podłączony jest przetwornik różnicy ciśnień, gdzie otrzymujemy 2 sygnały, bieg niski i bieg wysoki. Podobna sytuacja możemy mieć w przypadku pompy, gdzie mamy ustawione na przykład 2 bądź 3 bądź 4 bądź więcej przepływów, które są związane z daną prędkością napędu. No i w ten sposób możemy sterować tą pompą, czyli na biegu numer 1 mamy najmniejszy przepływ, na biegu numer 2 troszeczkę większy, a na biegu numer 3 największy ten przepływ. Czyli za pomocą po prostu wejść cyfrowych możemy sterować prędkością naszego silnika elektrycznego i przypominam, możemy sobie zbudować do 16 takich prędkości stałych w oparciu o 4 wejścia cyfrowe. Na sam koniec Wam dopowiem, że prędkości stałe mają wyższy priorytet od potencjometru. Czyli w chwili obecnej mamy nastawiony nasz przemiennik częstotliwości, nasz parametr 79 na sterowanie external, EXT, gdzie sygnały start-stop przychodzą nam z terminali STF oraz STR, a sygnał prędkości przychodzi nam pod terminal numer 2, jest to sygnał 010 VDC. No to przetestujmy, ok? Wyzwalamy terminal STF, no i zadajemy jakąś prędkość, na przykład 12 Hz. Prędkości stałe mają wyższy priorytet nad wejściem analogowym. Co to znaczy? Oznacza to, że jeżeli teraz wyzwolę prędkość krokową niską RL, to przemiennik zwolni do prędkości 10 Hz, ponieważ ten sygnał ma wyższy priorytet niż wejście analogowe. No zobaczcie, wyzwalam terminal RL i widzicie, przemiennik działa na prędkości 10 Hz. Na tej prędkości, jaką mamy ustawioną pod terminalem RL. Wyzwolimy sobie teraz terminal RM, gdzie mamy 30 Hz. No i zobaczcie, ten priorytet jest większy przy prędkościach krokowych. Wyłączę prędkości krokowe, no i wraca nasz przemiennik do słuchania wejścia analogowego pod terminalem numer 2. Przerobimy sobie teraz prędkość jog. Prędkość jog nazywana jest prędkością nadrzędną. Jest to
taka funkcja związana z prędkością silnika, która ma najwyższy priorytet. Jest to również bardzo przydatna funkcja, ponieważ prędkość jog ma swój własny parametr, w którym określamy tą prędkość jog. Jest to parametr numer 15. Podejrzymy go sobie. No i domyślnie prędkość jog ustawiona jest na wartości 5 Hz. I jest to taka standardowa nastawa w większości przemienników częstotliwości. Czasami ta nastawa wynosi 10 Hz. Jak sama nazwa nam podpowiada, jog pochodzi od angielskiego słowa jogging, czyli takiego truchtania, takiego delikatnego biegania. Stąd z definicji prędkość jog to prędkość niska, czyli przyjmujemy, że jest to bardzo niska prędkość, którą wykorzystujemy w celu podjazdów, odjazdów, załadunku, rozładunku, wszystkich innych możliwych krytycznych momentów, gdzie wymagamy od naszego napędu, aby działał w sposób niezawodny. Prędkość jog ma najwyższy priorytet. To znaczy, że jeżeli pracujemy sobie z wejściem analogowym, tak jak mamy to teraz, że mamy podłączony ten zadajnik, bądź potencjometr zewnętrzny, którym sterujemy prędkość, bądź będziemy chcieli sobie wyzwolić jakieś tam prędkości krokowe, które przerabialiśmy lekcje wcześniej, prędkość jog to wszystko nadpisze. Czyli wyzwalając funkcję jog, prędkość jog, mamy pewność, że tej funkcji nic innego nam nie nadpisze. To znaczy, jeżeli ktoś się oprze o przemiennik częstotliwości, ktoś nam wyzwoli jakieś wejście cyfrowe przypadkowo, to i tak ta prędkość jog będzie nadal działać. Po prostu ma ona najwyższy priorytet, ma parametr, w którym wpisujemy tą prędkość i uwaga, ma również swoje osobne rampy przyspieszania i hamowania. To znaczy w parametrze numer 16 wpisujemy, jaka jest prędkość przyspieszania i hamowania dla prędkości jog. Czyli mamy osobną rampę, za pomocą której przyspieszamy i zwalniamy naszym przemiennikiem częstotliwości. No i zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Prędkość jog możemy wyzwolić na dwa sposoby. W trybie ręcznym, naciskając przycisk PU EXT, naciskam ten przycisk PU EXT na zewnętrznym panelu i jak widzicie, pojawił mi się na wyświetlaczu napis JOG, czyli jog. Naciskając przycisk PU EXT nastawiamy sobie tą prędkość jog, czyli raz jeszcze. Podchodzimy pod przemiennik częstotliwości, naciskamy przycisk PU EXT i przełączamy się pomiędzy trybami PU i EXT, ale w pewnym momencie wyskoczy nam również jog. Czyli pod przyciskiem PU EXT w trybie ręcznym możemy wyzwolić prędkość jog. No i teraz w jaki sposób tą prędkość wyzwolić? No jak już jesteśmy w tym trybie jog ręcznym, co podpowiada nam wyświetlacz naszego przemiennika częstotliwości, to naciskamy przycisk FWD. Dopóki ten przycisk trzymamy, ta prędkość jest wyzwolona. Zarówno w prawym, jak i w lewym kierunku. Czyli widzicie, po prostu trzymam przycisk, dopóki go trzymam, prędkość jog jest aktywna. Ale mówimy o trybie ręcznym. Czyli raz jeszcze. Naciskamy przycisk PU EXT, aż wyskoczy nam jog i naciskamy przycisk FWD albo REF na naszym zewnętrznym panelu, bądź możemy odłączyć sobie zewnętrzny panel, czyli nie mamy tego zewnętrznego panelu, mamy tylko zabudowany panel, naciskamy przycisk PU EXT, aż wyskoczy nam jog i naciskamy przycisk Run. Dopóki trzymam przycisk Run, prędkość jog jest wyzwolona. Kierunek działania wybieramy w parametrze numer 40. Podłączymy sobie zewnętrzny panel, aby mieć tryb monitorowania widoczny. OK. No i drugi sposób, za pomocą którego możemy wyzwolić sobie funkcję jog, to przypisać funkcję jog do jednego z wejść cyfrowych.
W naszym przypadku wybierzemy sobie wejście MRS, czyli domyślnie pod tym terminalem mamy tutaj przypisaną funkcję odcinania wyjścia. Co to oznacza? No zobaczcie sami. Wyzwalam sygnał start, zadajemy prędkość naszemu przemiennikowi, naszemu silnikowi elektrycznemu i wyzwalam terminal MRS. Nasz silnik hamuje wolnym wybiegiem. Po prostu odcinamy się od silnika. Tak jakbyśmy wzięli, mówiąc kolokwialnie, siekierę i przecięli kable połączeniowe pomiędzy falownikiem a naszym silnikiem. MRS odłączam, no i przemiennik wraca do swojej normalnej pracy. Zatem pod terminal MRS musimy przypisać funkcję jog. Funkcję do terminalu MRS wybieramy w parametrze numer 183. Czyli naciskamy przycisk Mode, idziemy do parametru 183, gdzie wybieramy funkcję, jaka ma być przypisana do tego terminalu MRS. Wybieramy wartość numer 5, czyli nasza funkcja jog ma wartość 5. OK. Przypisaliśmy teraz funkcję jog do terminalu MRS. Przypominam, że prędkość jog określamy w parametrze numer 15 i wynosi ona domyślnie 5 Hz, ale możemy sobie ją dowolnie zmienić. Oraz w parametrze 16 mamy rampę przyspieszania i hamowania dla prędkości tylko i wyłącznie jog. No to co? Przetestujemy to sobie. Czyli musimy zawsze podać sygnał startu w prawą bądź lewą stronę. Co czynimy? Czyli wyzwalamy sobie przemiennik na prędkości w prawą stronę. Jak widzicie, działa teraz nasz zewnętrzny zadajnik, który podaje na wejście analogowe pod terminalem numer 2 sygnał prędkości i przemiennik działa nam na częstotliwości 12 Hz, prawda? No to wyzwalamy teraz prędkość jog, czyli terminal MRS. Przemiennik zwolnił nam do prędkości jog, co oznacza, że prędkość jog ma znacznie wyższy priorytet niż nasze wejście analogowe pod terminalem numer 2. Wyłączę teraz prędkość jog, przemiennik wraca do prędkości 12 Hz, bo tyle mu mówi zewnętrzny nasz potencjometr, sygnał 0,10 VDC pod terminalem numer 2. Wyzwolimy sobie teraz prędkość krokową średnią pod terminalem RM. Prędkości krokowe mają wyższy priorytet niż wejście analogowe, ale zobaczcie, co się wydarzy teraz. Wyzwalam dodatkowo prędkość jog, pomimo tego, że mam wyzwoloną prędkość krokową średnią 30 Hz i zadawanie z wejścia analogowego. Prędkość jog to wszystko, słuchajcie, nadpisuje. Czyli pomimo tego, że mam podany sygnał prędkości pod wejście analogowe albo dodatkowo mam jeszcze ustawioną prędkość krokową średnią, to i tak falownik słucha się prędkości jog. Zdejmuję prędkość jog, wracam do mojej prędkości krokowej, zdejmuję prędkość krokową, falownik wraca do wejścia analogowego. Słuchajcie, ważny wniosek dla Was płynący z tej lekcji jest taki, że właśnie prędkość jog ma najwyższy priorytet z możliwych, co prowadzi bardzo często do różnego rodzaju konfliktów na różnych zakładach przemysłowych, ponieważ użytkownicy nie rozumieją priorytetyzacji sygnałów zadających prędkość naszemu przemiennikowi częstotliwości. Zatem musicie zapamiętać, najwyższy priorytet ma prędkość jog. Następny w typoszeregu są prędkości krokowe, te prędkości stałe pod terminalami RL, RM i RH. I na samym końcu jest dopiero zadawanie z wejścia analogowego. Zatem zapamiętujemy, najwyższy priorytet prędkość jog, niższy priorytet prędkości krokowe, najniższy priorytet wejście analogowe. Prędkość jog używamy bardzo często w różnego rodzaju aplikacjach. Głównie ze względu na to, że jest to prędkość, która ma najwyższy priorytet, czyli zawsze nadpiszę inne sygnały prędkości, a z drugiej strony mamy osobną rampę przyspieszania i hamowania. Czyli możemy na przykład, mamy taką aplikację, która wymaga od nas, że w pewnym momencie
musimy zmienić rampy przyspieszania i hamowania. Czyli na przykład możemy sobie zrobić takie założenia, że pracujemy sobie z pewną aplikacją jakiegoś przenośnika taśmowego. No i normalnie pracujemy na prędkości 30 Hz, czyli możemy to sobie załatwić prędkością krokową średnią i potrzebujemy przyspieszyć do tej prędkości w odstępie na przykład 3 sekund, co mamy ustawione obecnie, bo rampę ACC w parametrze 7 mamy ustawioną na 5 sekund, co znaczy, że od 0 do 50 Hz silnik będzie nam przyspieszał w czasie 5 sekund. Do 30 Hz przyspieszymy w przeciągu 3 sekund, prawda? Czyli włączając gdzieś tam prędkość krokową średnią, powinniśmy dojść do 30 Hz w przeciągu 3 sekund. No to sprawdźmy to. 2 i 3. Mamy 3 sekundy. Wszystko nam fajnie działa. Ale w pewnym momencie chcemy zwiększyć tą prędkość na przykład z 30 do 50 Hz, ale w przeciągu na przykład 1 sekundy. Możemy to zrealizować za pomocą prędkości jog, czyli ustawiamy sobie naszą drugą rampę przyspieszania. Najpierw ustawimy sobie prędkość jog w parametrze 15 na 50 Hz, czyli nastawiamy naszą prędkość jog na wartość 50 Hz, a czas przyspieszania i hamowania musimy sobie obliczyć, czyli chcemy, żeby z 30 do 50 Hz falownik przyspieszał nam w przeciągu 1 sekundy. Zatem rampa ACC i DEC dla 50 Hz powinna wynosić 2,5 sekundy, czyli w 2,5 sekundy przyspieszam do 50 Hz, czyli w przeciągu 1 sekundy przyspieszę od prędkości 30 Hz do 50, więc tą rampę ACC i DEC powinniśmy sobie nastawić na wartość 1 sekundy. No i zobaczcie, wyzwalamy sygnał startu i prędkość krokową średnią 30 Hz. Dobijamy do niej w przeciągu 3 sekund. No i teraz chcemy z 30 Hz do 50 przyspieszyć w przeciągu 1 sekundy. No to wyzwalamy naszą prędkość jog. No i zobaczcie, w 1 sekundę przyspieszyliśmy do 50 Hz. Znowu wracamy do naszej prędkości normalnej z rampą ACC ustawioną na 5 sekund. Zatem tak może wyglądać praktyczne użycie prędkości jog, natomiast w taki naturalny sposób najczęściej używamy prędkości jog. Czyli jak wspominałem na początku, najczęściej w jakichś takich krytycznych odcinkach produkcyjnych, gdzie musimy gdzieś bardzo delikatnie podjechać, odjechać, coś załadować, coś rozładować. No po prostu trzymamy sobie ten przycisk i na takiej bardzo bezpiecznej prędkości dojeżdżamy do czegoś, odjeżdżamy od czegoś, podjeżdżamy pod coś, aby coś załadować albo coś rozładować. Mamy po prostu pewność, że zawsze z tą prędkością jog będziemy operować i nikt nam tej prędkości nie nadpisze. Przejdziemy teraz do takiego podstawowego przygotowania przemiennika częstotliwości do pracy w trybie wektorowym. Do tej pory przerobiliśmy sobie sterowanie skalarne U do F oraz szereg takich podstawowych funkcji, które znajdziecie w zasadzie we wszystkich przemiennikach częstotliwości. W chwili obecnej postaramy się przygotować przemiennik częstotliwości do pracy z bardzo dużymi obciążeniami w trybie wektorowym. W pierwszej kolejności wrócimy do nastaw fabrycznych naszych parametrów. Zmienialiśmy nastawy wielu parametrów wcześniej, wykonaliśmy wiele ćwiczeń, zatem wypadałoby wyzerować te wszystkie parametry tak, abyśmy mieli te wszystkie parametry ustawione w sposób domyślny, tak jakbyśmy wyjęli ten przemiennik częstotliwości po zakupie z pudełka. Odłączamy zewnętrzny panel sterowania. Naciskamy przycisk Mode i idziemy do parametru All Clear. Wchodzimy do niego przyciskiem Set, nastawiamy wartość 1 i zatwierdzamy. Sprawdzamy teraz parametr numer 9, czy ma nastawę domyślną. Jest to prąd znamionowy 2,55 A. Dokładnie tak. Taka jest nastawa fabryczna tego parametru, zatem wróciliśmy sobie, wykasowaliśmy wszystkie parametry. No i w pierwszej kolejności nastawimy sobie parametr numer 77 na wartość 2. W
tym parametrze określamy, czy chcemy wpisywać parametry tylko przy wystopowanym silniku i tylko w trybie ręcznym PIU, czy może w każdym innym trybie. Zatem, aby ta parametryzacja przebiegła nam w sposób taki płynny, ustawimy sobie parametr 77 na wartość 2, abyśmy nie musieli pilnować za każdym razem przemiennika, by był w trybie ręcznym PIU. Nastawiamy wartość 2 i zatwierdzamy. Podłączamy sobie teraz zewnętrzny panel, tak abyśmy widzieli ten tryb monitora. Naciskamy przycisk F3. Mamy nasz monitor, czyli 3 zmienne, które kierujemy w stronę silnika, napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy oraz częstotliwość wyjściowa. W jaki sposób przygotować przemiennik do pracy wektorowej? No, w pierwszej kolejności spisujemy dane z tabliczki znamionowej silnika. Tabliczkę widzicie na ekranach swoich monitorów. Moc 0,37 kW. Częstotliwość znamionowa 50 Hz. Prąd znamionowy jest to silnik, który ma przełączalne uzwojenia gwiazda trójkąt ze skojarzonymi napięciami 230 na 400 VAC. Nasz silnik połączony jest w trójkąt na napięcie 3 razy 230 VAC, ponieważ mamy przemiennik częstotliwości zasilany z jednej fazy, który na wyjściu podaje nam na silnik właśnie 3 fazy po 230 VAC każda. No i mamy skojarzony prąd. Gdy jesteśmy w trójkącie, na napięcie 230 V mamy prąd 1,65 A, a gdy jesteśmy w gwieździe na napięcie 3 razy 400 VAC mamy prąd 0,96 A. Jest to standardowy silnik indukcyjny asynchroniczny klatkowy o sprawności, jak widzicie, IE2, który możemy sterować tylko i wyłącznie z poziomu przemiennika częstotliwości. Czyli w chwili obecnej silniki klasy sprawności IE2 nie możemy dokonywać rozruchów bezpośrednich, możemy sterować prędkość takiego silnika tylko i wyłącznie z poziomu przemiennika częstotliwości. Współczynnik mocy wynosi 0,74. Zatem wszystkie dane mamy pod ręką. Moc 0,37 kW, 50 Hz, prąd 1,65 A i napięcie 230 VAC. Zaczynamy od wpisania tabliczki znamionowej silnika. Idziemy do parametru numer 9, czyli naciskamy przycisk Mode, przekręcamy obrotowym pokrętełkiem, idziemy do parametru numer 9, gdzie wpisujemy prąd znamionowy naszego silnika. Jest to 1,65 A. Zatwierdzamy. Następnie w parametrze numer 71 wybieramy typ silnika, jaki mamy podłączony do naszego przemiennika częstotliwości. No i tutaj wybieramy, czy jest to standardowy silnik asynchroniczny marki Mitsubishi, czy jest to standardowy silnik indukcyjny innego producenta niż Mitsubishi, czyli silnik obcy, czy jest to silnik stałomomentowy, czy jest to silnik z magnesami trwałymi itd., itd. Do wyboru mamy wiele typów silników. My wybieramy wartość 0, czyli standardowy silnik asynchroniczny indukcyjny. Następnie w parametrze 80 musimy wybrać moc naszego silnika elektrycznego. Jest to 0,37 kW, czyli skręcamy sobie w lewo, ustawiamy 0,37 kW i zatwierdzamy. Teraz w parametrze numer 81 musimy wpisać liczbę biegunów silnika. Jest to niezbędny parametr potrzebny przemiennikowi częstotliwości, aby przeliczał nam prędkość Hz na RPM, czyli obroty na minutę. W przemienniku częstotliwości prędkość silnika możemy wyświetlić na dwa sposoby. Takim domyślnym sposobem jest jednostka Hz, natomiast możemy to sobie zmienić na obroty na minutę, czyli RPM. Jednakże, aby to wyświetlanie było prawidłowe, czyli wskaz prędkości prawidłowy, no musimy wpisać odpowiednią liczbę biegunów w tym właśnie parametrze. No i cofamy się w czasie do naszej lekcji
gdzie rozmawialiśmy o silnikach elektrycznych, przypominamy sobie tą tabelkę, gdzie pokazywałem Wam, że silnik, który ma prędkość znamionową 3000 obrotów, czyli synchroniczną znamionową prędkość obrotową 3000 obrotów na minutę, posiada jedną parę biegunów, czyli 2 bieguny. Silnik 1500 obrotów, a nasz silnik ma dokładnie 1411 obrotów na minutę, posiada 2 pary biegunów, czyli 4 bieguny. Przemiennik FRE 800 pyta nas o liczbę biegunów, zatem musimy tutaj wpisać 4. W niektórych przemiennikach częstotliwości ten parametr pyta o liczbę par biegunów, a nie o liczbę biegunów. Zatem zawsze dokładnie czytamy instrukcję obsługi przemiennika częstotliwości i sprawdzamy, czy chodzi o liczbę biegunów, czy liczbę par biegunów. W naszym przypadku chodzi o liczbę biegunów, czyli wpisujemy 4 i zatwierdzamy. Teraz w parametrze numer 83 wpisujemy napięcie znamionowe naszego silnika. No napięcie znamionowe to 230 VAC. Zatem kręcimy sobie pokrętełkiem w prawą stronę i nastawiamy równiutko 230 VAC. Zatwierdzamy. W parametrze 84 z kolei wpisujemy częstotliwość znamionową naszego silnika. Jest ona równa 50 Hz. Czyli kręcimy sobie w lewo i robimy nastawę 50 Hz. Zatwierdzamy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w trybie skalarnym UDOF wpisywaliśmy wartość napięcia w parametrze 19, w parametrze 9 wpisywaliśmy wartość prądu znamionowego, a w parametrze numer 3 wpisywaliśmy częstotliwość znamionową silnika. Zatem moja kolejna uwaga w Waszą stronę. W przypadku pracy przemiennika częstotliwości w trybie skalarnym bądź w trybie wektorowym wpisujemy tabliczkę znamionową do zupełnie odrębnych parametrów. Czyli w przypadku trybu skalarnego UDOF napięcie wpisywaliśmy do parametru numer 19. W przypadku trybu wektorowego wartość napięcia wpisywaliśmy w parametrze numer 83. W trybie skalarnym wartość częstotliwości znamionowej wpisywaliśmy w parametrze numer 3, a w trybie wektorowym w parametrze numer 84. Zatem musimy zapamiętać, że w przemiennikach częstotliwości Mitsubishi Electric mamy dedykowane parametry związane z tabliczką znamionową silnika, które wpisujemy w odrębne miejsca, gdy wybieramy tryb skalarny i w odrębne miejsca, gdy wybieramy tryb wektorowy. Zatem wpisaliśmy sobie tabliczkę znamionową silnika. Raz jeszcze powtarzam. W parametrze 9 wpisaliśmy prąd znamionowy, w parametrze 71 wybraliśmy typ silnika jako zwykły silnik asynchroniczny indukcyjny. W parametrze 80 wpisywaliśmy moc naszego silnika, w parametrze 81 wpisaliśmy liczbę biegunów, w parametrze 83 wpisaliśmy napięcie znamionowe, a w parametrze 84 wpisaliśmy częstotliwość znamionową. Teraz w parametrze numer, uwaga, 800, czyli idziemy do parametru 800, wybieramy tryb sterowania. Wartością domyślną jest wartość 40, co oznacza tryb skalarny UDOF. Jeżeli chcemy włączyć sobie tryb wektorowy, to sprawdzamy, jak wygląda tabela z instrukcji obsługi. Widzimy tutaj, że możemy nastawić tryb wektorowy w różnych opcjach. Tryb prędkościowy, momentowy, pozycyjny, z encoderem, bez encodera, tryb wektorowy z silnikiem PMSM, czyli z magnesami trwałymi. No tych opcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jeżeli chcemy wybrać tryb wektorowy bezczujnikowy, a my pracujemy w chwili obecnej bez encodera, to znaczy fizycznie jest on założony z tyłu na wał silnika, ale w chwili obecnej implementujemy sterowanie wektorem pola bez sprzężenia zwrotnego, czyli bez udziału encodera. Dlatego w parametrze 800 wybieramy wartość 10, czyli Sensorless Vector Control Speed Control, czyli kontrola prędkości. Robimy nastawę 10.
i zatwierdzamy. Wracamy do naszej lekcji związanej z algorytmami kontroli silnika elektrycznego i przypominamy sobie, że aby ustanowić tryb wektorowy, musimy wpisać tabliczkę znamionową silnika oraz podać znacznie więcej informacji mówiących m.in. o rezystancji uzwojeń, indukcyjności uzwojeń, stałej czasowej rotora itd. Nie znajdziemy tych danych na tabliczce znamionowej silnika i w tym celu musimy sobie te wszystkie dane zmierzyć samodzielnie za pomocą funkcji autotuningu. Funkcję autotuningu nastawiamy w parametrze numer 96. Czyli wracamy do parametru numer 96. Wchodzimy do niego i dokonujemy nastawy 1, czyli wpisujemy tutaj wartość 1 i zatwierdzamy. Robimy 1, zatwierdzamy, mamy na wyświetlaczu kolejny parametr 117. Wracamy do parametru 96 i wchodzimy do niego przyciskiem Set, aby widoczna była ta nastawa, tą 1, którą tam zaimplementowaliśmy. No i teraz, aby zmierzyć dane silnika, musimy wyzwolić sygnał Start. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo w trybie ręcznym PIU, naciskając przycisk Run. Gdy mamy podłączony zewnętrzny panel, no to musimy nacisnąć ten przycisk FWD bądź REV, ponieważ przyciski sterowania lokalnego są aktywne na zewnętrznym panelu. Bądź alternatywnie przełączyć się na tryb External, czyli naciskamy przycisk PIU EXT, przeszliśmy na tryb EXT, no i teraz możemy podać sygnał startu za pomocą kabelków na wejścia cyfrowe, czyli wyzwolić terminal STF bądź STR. Więc wyzwolimy teraz terminal STF, podajemy sygnał startu. Na wyświetlaczu pojawiła się wartość 2, a od strony silnika dochodzą do nas bardzo dziwne odgłosy. Wartość 2 oznacza, że autotuning jest wykonywany i ulega pomiarowi rezystancja, uzwojeń silnika, indukcyjność. Te wszystkie zmienne są po prostu mierzone. Falownik wstrzykuje w obwód stojana napięcie i prąd DC i oblicza sobie te z instrukcji obsługi. Widzimy tutaj, że możemy nastawić tryb wektorowy w różnych opcjach. Tryb prędkościowy, momentowy, pozycyjny, z encoderem, bez encodera, tryb wektorowy z silnikiem PMSM, czyli z magnesami trwałymi. No tych opcji jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Jeżeli chcemy wybrać tryb wektorowy bezczujnikowy, a my pracujemy w chwili obecnej bez encodera, to znaczy fizycznie jest on założony z tyłu na wał silnika, ale w chwili obecnej implementujemy sterowanie wektorem pola bez sprzężenia zwrotnego, czyli bez udziału encodera. Dlatego w parametrze 800 wybieramy wartość 10, czyli Sensorless Vector Control Speed Control, czyli kontrola prędkości. Robimy nastawę 10 i zatwierdzamy. Wracamy do naszej lekcji związanej z algorytmami kontroli silnika elektrycznego i przypominamy sobie, że aby ustanowić tryb wektorowy, musimy wpisać tabliczkę znamionową silnika oraz podać znacznie więcej informacji mówiących m.in. o rezystancji uzwojeń, indukcyjności uzwojeń, stałej czasowej rotora itd. Nie znajdziemy tych danych na tabliczce znamionowej silnika 1, 92, 93 czy 94. No i w każdym z tych przypadków możemy mieć do czynienia z jakąś usterką. Instrukcja obsługi podpowiada nam, jak sobie z nią poradzić. W naszym wypadku ten autotuning zakończył się całkowitym sukcesem. Zatem zdejmujemy sygnał start. Widzicie, dioda RAM cały czas nam pyłga. Zdejmujemy ten sygnał start. Autotuning został skończony. Wychodzimy przyciskiem Set z tego parametru i mamy przed sobą kolejny parametr, czyli 117. Gdzie możemy podejrzeć te zmierzone zmienne silnika? W parametrze 90 możemy sobie podejrzeć, jak wygląda rezystancja naszych uzwojeń. Indukcyjności z kolei sprawdzimy w parametrze 92 oraz 93.
Prąd magnesujący z kolei sprawdzimy w parametrze numer 82. Czyli te wszystkie zmierzone zmienne silnika możemy sobie w sposób bardzo prosty podejrzeć. Nie musimy brać miernika do ręki, nie musimy używać jakichś wyrafinowanych metod pomiarowych. To wszystko wykona za nas sam przemiennik częstotliwości. No dobrze, mamy wykonany autotuning, czyli pomierzone te wszystkie zmienne naszego silnika elektrycznego. Co powinniśmy wykonać w dalszej kolejności? Czyli w chwili obecnej mamy wpisaną tabliczkę znamionową silnika, mamy wybrany algorytm sterowania jako sterowanie bezczujnikowe, wektorowe, prędkościowe oraz mamy wykonany autotuning silnika. No i to jest wszystko, co musimy zrobić, aby przygotować nasz silnik i falownik do pracy w trybie wektorowym. Teraz możemy sobie ustawić tryb sterowania. W zasadzie mamy go już ustawiony na tryb external, no i możemy przetestować działanie naszego napędu. No i kilka uwag z mojej strony. Czyli ja za chwilę włączę nasz silnik elektryczny w trybie external, czyli podamy sygnał start STF bądź STR i zadawać częstotliwość będziemy z zewnętrznego naszego potencjometru, naszego zadajnika, który podłączony jest pod wejście analogowe pod terminalem 2, pracującego w standardzie 010 VDC. No, wróciliśmy do nastaw fabrycznych, więc taką nastawą fabryczną jest standard 0,5 VDC, czyli już przy 5 V będziemy mieli 50 Hz na wyświetlaczu. Natomiast to, co jest dla mnie istotne i chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę, to są dwie sprawy. Pierwsza rzecz to wartość częstotliwości wyświetlaną przez przemiennik częstotliwości. W trybie skalarnym ta wartość częstotliwości była stała, czyli nastawiliśmy, nie wiem, 12 Hz, no i te 12 Hz utrzymywało się na naszym wyświetlaczu. Gdzieś tam drugie czy trzecie miejsce po przecinku ulegało zmianie. W trybie wektorowym przemiennik tak mocno magnesuje nasz silnik elektryczny, że on cały czas czeka na dynamiczne zmiany momentu obciążającego, przez co te skoki częstotliwości, czyli zachowanie się wyświetlacza, jak zobaczycie, jest znacznie bardziej dynamiczne niż w przypadku sterowania przemiennika w trybie skalarnym UDOF. I po tym najłatwiej rozpoznać, czy właśnie przemiennik jest ustawiony w trybie skalarnym czy wektorowym. No jeżeli mu nastawimy pewną prędkość i jest ona stała i widzimy, że ona się nie zmienia, to jest to prawdopodobnie tryb skalarny. Natomiast jeżeli wartości tej częstotliwości cały czas się w jakimś mniejszym bądź większym stopniu zmieniają na wyświetlaczu, no to jest to prawdopodobnie tryb wektorowy. Drugą rzeczą bardzo ważną, którą chciałbym, abyście zaobserwowali, to byście obserwowali ten tryb monitora. Czyli mamy tutaj podgląd na częstotliwość, napięcie i prąd wyjściowy. W trybie skalarnym UDOF napięcie i częstotliwość wyjściowa są stałe w czasie, prawda? Czyli mieliśmy funkcję liniową, co oznaczało, że pełne napięcie, czyli 230 V, podawaliśmy przy pełnej prędkości. Przy połowie prędkości, czyli przy 25 Hz, podawaliśmy połowę tego napięcia. No i tak to było skalowane liniowo, z czego największy problem mieliśmy przy tych najniższych częstotliwościach, bo wtedy generowaliśmy najniższe napięcie podawane na silnik, przez co nasz moment startowy jest bardzo niski. Troszeczkę możemy sobie poprawić tą sytuację za pomocą podbicia momentu startowego bądź kompensacji spadku napięcia na stojanie silnika za pomocą parametru numer 0. No i zobaczcie, jak to wygląda teraz przy sterowaniu wektorowym. Te poziomy prądów, napięć, częstotliwości nie są ze sobą związane liniowo. To znaczy przy pełnej prędkości nie zawsze musimy podawać pełne napięcie. Nawet powiem, że rzadko ma to miejsce. Zatem przemiennik częstotliwości bazuje teraz na modelu matematycznym silnika, który ma wbudowane w swoje struktury programowe. Oblicza sobie, estymuje wszystkie zmienne, no i na tej podstawie kontroluje prędkość naszego silnika. Czyli nie pilnuje już stałej proporcji napięcia do częstotliwości, ale żongluje sobie nastawami wszystkich zmiennych, tak aby wygenerować odpowiedni moment w danej chwili czasu. Startujemy. Pierwsza rzecz. Podałem sygnał start i
Mam nadzieję, że słychać ten przydźwięk silnika. Tak właśnie pracuje, takie dźwięki wydaje silnik, który działa w trybie wektorowym. Słyszymy, że on jest ciągle na maksa, on jest ciągle maksymalnie namagnesowany. Widać, że delikatnie drga wał silnika. Może jest to niewidoczne na tym nagraniu, ale jak się tak przyjrzycie, to delikatnie lewo, prawo ten wał silnika nam drży. Co znaczy, że silnik po prostu czeka na nagłe zmiany obciążenia. No to co, podamy mu jakąś prędkość. Przy 8 Hz mamy 1,16 A na silniku i 42 V. Zjedziemy sobie troszeczkę niżej, czyli wysterujemy go sobie, widzicie, przy niskich prędkościach, gdzieś tam 1,6, 1,5 Hz mamy już niestabilną pracę wału silnika. To znaczy w chwili obecnej, jak widzicie, ta zmiana częstotliwości z racji tego, że nie używamy sygnału sprzężenia zwrotnego płynącego z encodera, czyli tego przetwornika impulsowo-obrotowego, który w każdej chwili czasu mówi nam, z jaką prędkością i jaki jest usytuowany wał silnika, no to obliczamy sobie to wszystko, prawda? No i im niżej schodzimy z prędkością, tym bardziej kiepska jest kontrola prędkości naszego silnika elektrycznego. No ale zobaczcie, mamy 20 V na silniku przy jednym gdzieś tam hercu, 1,5 ampera wygenerowane prądu. No to przyspieszymy sobie troszeczkę, gdzieś tam na poziom 3,3 Hz. I zwróćcie uwagę, zobaczcie, jak zachowuje się częstotliwość. Ona delikatnie się cały czas zmienia. Nie mamy dużego obciążenia na wale silnika, bo mamy to malutkie kółeczko tylko tutaj zamontowane, które waży gdzieś tam około kilograma. Więc mamy około 1 ampera na wale silnika, 219 V i 50 Hz. Wystopujemy sobie. No i teraz postaramy się wyzwolić jakieś zabezpieczenia w naszym przemienniku częstotliwości. To znaczy w trybie skalarnym UDOF robiliśmy sobie takie eksperymenty, że skracaliśmy rampy przyspieszania i hamowania, czyli parametr 7 i 8. Te parametry, które mówią, jak szybko ma się rozpędzać i hamować nasz silnik elektryczny. No i tam wpisywaliśmy nastawy 0,1 sekundy i nie udało nam się wygenerować żadnego błędu. Sprawdźmy, jak to się zachowa w trybie wektorowym. Czyli idziemy do parametru numer 7, który mamy w chwili obecnej ustawiony na 5 sekund, czyli w 5 sekund od 0 do 50 Hz. Ustawimy sobie 2 sekundy. I to samo zrobimy z czasem hamowania, czyli parametrem 8 ustawiamy na 2 sekundy, czyli w 2 sekundy chcemy wyhamować z 50 Hz do 0. Wracamy do trybu monitora, no i odpalamy nasz przemiennik częstotliwości na pełnej prędkości. Mamy na naszym zadajniku wygenerowane 5 V, a domyślnie przemiennik częstotliwości, ten terminal numer 2, ma właśnie ustawiony jako 0,5 VDC, czyli przy 5 V mamy pełną prędkość. Wyzwalamy terminal STF. Hamujemy. No nic złego nam się nie wydarzyło, ja nie zauważyłem żadnych przeregulowań. Idziemy do parametru 7,8 i robimy nastawę 1. Czyli z 2 sekund sobie trymujemy na 1 sekundę i to samo z czasem hamowania. OK, odpalamy. I hamujemy. Znowu nie zauważyłem żadnych przeregulowań, wszystko zachowuje się w sposób odpowiedni. Skracamy ten czas na pół sekundy.
Odpalamy. No teraz już zauważyłem pewne przeregulowanie, nawet było to słychać. Hamujemy. Wyhamowaliśmy, no to spróbujemy teraz nastawić 0,1 sekundy, tak jak w trybie skalarnym. Osobiście podejrzewam, że jakiś błąd powinien wyskoczyć, no ale możliwe, że sobie przemiennik z tym poradzi. Ustawiamy 7 na 0,1 i 8 również na 0,1 sekundy. Odpalamy i hamujemy. Mamy wreszcie błąd. Zobaczcie, przemiennik częstotliwości informuje nas, że nastąpił error OV3, czyli Over Voltage 3. Ten błąd Over Voltage mówi nam, że do przemiennika wróciło zbyt dużo energii regeneratywnej, a wartość 3 przy tym błędzie mówi nam, że miało to miejsce podczas procesu hamowania. Czyli mamy 3 błędy. EOV1, który nam mówi, że energia regeneratywna wróciła do przemiennika podczas procesu przyspieszania, EOV2 podczas pracy na częstotliwości zadanej, czyli rozpędziliśmy przemiennik, sobie działaliśmy na jakiejś prędkości, albo EOV3, jak w naszym wypadku teraz, że miało to miejsce podczas hamowania. No i patrzymy na ten panel zorientowany na dole. Widzimy inverter trip, czyli błąd przemiennika częstotliwości, during deceleration, czyli mamy OV, over voltage during deceleration, czyli od razu ten panel zewnętrzny nam podpowiada zbyt wysokie napięcie podczas hamowania. Dalej mamy naszą datę, oczywiście nie ustawiliśmy jej wcześniej, mamy wbudowany zegar czasu rzeczywistego na naszym zewnętrznym panelu, tylko jest ona na jakiejś tam nastawie domyślnej, więc mamy rok 2000. Natomiast jakbyśmy mieli ustawioną tą datę w sposób prawidłowy, no to byśmy mieli referencję odnoszącą się do aktualnej godziny i daty. No i jak sobie zjedziemy na dół tym kółeczkiem, mamy informację mówiącą o tym, że częstotliwość w momencie wystąpienia błędu wynosiła 32,33 Hz. Czyli gdy hamowaliśmy z 50 Hz, przy 32 podczas procesu hamowania nastąpił ten błąd. Prąd wynosił 1,24 A, a napięcie 210 VAC. Czyli mamy pełne informacje, które nam podpowiadają, w jakim stanie był przemiennik częstotliwości. No i teraz możemy skasować ten błąd na 2 sposoby. Pierwszy sposób ręczny, za pomocą tego przycisku Stop Reset, a gdy mówimy, że mamy podłączony zewnętrzny panel, no to naciskamy ten przycisk. Czyli nacisnąłem, zresetowałem ten błąd, jak widzicie mamy 000, zewnętrzny panel się aktywował, zresetował, wszystko wróciło do normy. No to co? Startujemy raz jeszcze. Stopujemy. Znowu mamy nasz błąd. Przy bardzo podobnej częstotliwości, czyli wcześniej mieliśmy 32,33, teraz mamy 32,27 Hz. Silnik hamuje nam wolnym wybiegiem. Alternatywnie błąd możemy zresetować, gdy jesteśmy w trybie external, za pomocą zewnętrznego przycisku, który podłączony jest pod terminal RES. Pod terminalem RES mamy domyślnie przypisaną funkcję resetu błędu. Zatem wyzwalamy ten terminal RES. Po prostu zresetowaliśmy błąd w sposób zdalny. Wrócimy sobie teraz nastawami tych czasów przyspieszania i hamowania parametr 7 i 8 do jakichś racjonalnych wartości, powiedzmy 3 sekund. Czyli parametr 7 ustawiamy na wartość 3 sekund i parametr 8 to samo. OK. No i ustawmy sobie teraz nasz przemiennik częstotliwości do pracy w trybie wektorowej, ale momentowej, nie prędkościowej, jak to teraz robiliśmy do tej pory, ale w trybie momentowym, gdzie będziemy zadawali moment. Czyli przypominam raz jeszcze, tryb momentowy działa w ten sposób, że zadajemy pewien moment do utrzymania na wale silnika, natomiast prędkość tego silnika zmienia się wraz z obciążeniem. Czyli mamy nieobciążony silnik, działać będzie on na pełnej prędkości, czyli 50 Hz. Gdy mamy w pełni obciążony silnik, zatrzyma się on nam w miejscu. Tak działa tryb momentowy. Niestety nie zauważymy tego działania za pomocą tego silnika elektrycznego, bo mamy szczątkowe
obciążenie. Powiedziałbym, że wręcz zerowe. Więc nie zauważymy tej zmiany prędkości, ale pokażę Wam, jak przygotować przemiennik do pracy w trybie momentowym, a niebawem przejdziemy do lekcji, gdy będziemy pracowali z prawdziwym wentylatorem i tam pokażę Wam tą pracę momentową w praktyce. Co musimy zmienić, aby przygotować przemiennik do pracy w trybie momentowym? Tak naprawdę całą tą procedurę, którą wykonywaliśmy dla trybu prędkościowego, powtarzamy. Czyli wpisujemy tabliczkę znamionową silnika, dokładnie te same parametry, które ustawialiśmy przy trybie prędkościowym. Wybieramy typ silnika w parametrze numer 71. Zmianę mamy dopiero w parametrze 800, czyli w parametrze 800 wybieramy sobie algorytm sterowania silnikiem elektrycznym. Wybraliśmy tutaj wartość 10 jako tryb bezczujnikowy wektorowy prędkości. Aby ustawić tryb momentowy, musimy tutaj ustawić zamiast wartości 10 wartość 11. Czyli ustawiamy sobie 11 w parametrze 800, zatwierdzamy i mamy włączony tryb wektorowy momentu. Natomiast musimy ustawić jeszcze kilka dodatkowych parametrów. Przede wszystkim musimy powiedzieć naszemu przemiennikowi częstotliwości, w jaki sposób będziemy mu podawali informacje o momencie. Tak samo jak w trybie prędkościowym, gdzie robiliśmy to w parametrze numer 79. Wybieraliśmy sobie tryb PU, EXT bądź NET. Jak chcemy zadawać prędkość, czy z poziomu zabudowanego pokrętełka, czy z poziomu zewnętrznego potencjometru. W trybie momentowym robimy to samo. Czyli w parametrze numer 804, czyli idziemy do parametru 804 i wybieramy tutaj, w jaki sposób chcielibyśmy ten moment zadawać. I znowu do wyboru mamy wejście analogowe, komunikację, możemy to robić w sposób ręczny, wpisać po prostu w pewnym parametrze wartość tego momentu do utrzymywania. My chcemy wybrać wejście analogowe prądowe, czyli pod terminal numer 4,20 mA mamy podłączony nasz zewnętrzny zadajnik. Zmieniamy jego funkcję na 4,20 mA, mamy 4 mA wygenerowane i jest on podłączony pod terminal numer 4. Zatem zostaje nam nastawa fabryczna numer 0. Teraz w parametrze 858 musimy określić, do czego używać będziemy terminal numer 4. Czyli w poprzednim parametrze powiedzieliśmy falownikowi, że będziemy podawali moment za pomocą terminalu numer 4, tego wejścia analogowego prądowego, ale dodatkowo jeszcze musimy sprecyzować funkcję działania samego terminalu. Czyli gdy wejdziemy sobie w ten parametr 858, musimy wybrać tutaj wartość 4, co oznacza, że za pomocą terminalu numer 4 nie będziemy podawali wartości prędkości, ale wartość momentu. Czyli robimy nastawę 4 w parametrze 858. W trybie prędkościowym, gdy chcieliśmy korzystać z tego terminalu 4,20 mA, to musieliśmy dodatkowo przypisać do jednego z wejść cyfrowych funkcję AU. Ta funkcja AU sprawiała, że ten terminal numer 4,20 mA działał jako zadawanie prędkości. W przypadku zadawania momentu nie musimy już wyzwalać sygnału AU. Czyli tutaj definiujemy w parametrze 858, co to wejście ma robić i tego terminalu AU nie musimy wyzwalać. On jest nam tylko i wyłącznie potrzebny, gdybyśmy zachcieli zadawać prędkość za pomocą wejścia 4,20 mA pod terminalem numer 4. Przedostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to nastawić czas przyspieszania, czyli nasz parametr 7 na wartość 0. W trybie momentowym my nie mamy wpływu na rampę przyspieszania. Dobiera on ją sobie sam przemiennik częstotliwości, dlatego instrukcja obsługi nam podpowiada: ustaw czas przyspieszania w parametrze numer 7 na wartość 0. No i teraz ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to ustawić limity prędkości. W parametrze 807 wybieramy, czy podczas pracy w trybie momentowym chcemy robić tak zwany kaganiec, czyli limit prędkości.
Mówiłem Wam, że w tym trybie prędkościowym, gdy nie mamy żadnego obciążenia na wale silnika, to silnik rozpędza nam się w bardzo dynamiczny i szybki sposób do prędkości maksymalnej. No i żeby czegokolwiek nie uszkodzić, jakichś połączeń mechanicznych, przeważnie robimy limity prędkości. Ten limit ustawiamy w parametrze 807, czyli wpisujemy tutaj wartość 1 i zatwierdzamy. I teraz w parametrze 808 możemy sobie wpisać limit prędkości, gdy mamy kierunek prawy. Czyli gdy jedziemy w prawo i kontrolujemy moment silnika, jesteśmy w trybie wektorowym momentu, to w tym parametrze ustawiamy sobie, jaka ma być maksymalna prędkość podczas prawego kierunku. W parametrze kolejnym, czyli 809, robimy sobie taki sam limit, ale w lewym kierunku pracy, czyli gdy zmieniamy kierunek. No i nastawiliśmy sobie, że w przypadku prawego kierunku, czyli gdy będziemy sterować w prawą stronę nasz silnik elektryczny, to może się on rozpędzić do 30 Hz. Przetestujemy sobie działanie, czyli wracamy do trybu monitora. Wyświetlimy sobie tutaj te 3 zmienne silnika. No i co? Odpalamy sygnał startu. Jak widzicie, na wyświetlaczu mamy SL, czyli Speed Limit 30 Hz. Ja wysterowałem, tylko podałem sygnał startu. Mamy zadany jakąś wartość momentu i silnik rozpędził się do maksymalnej prędkości. Dlaczego? Bo nie mamy żadnego obciążenia na wale silnika, prawda? Gdyby to obciążenie się zwiększało, to silnik zaczynałby nam zwalniać. Zmienimy sobie teraz kierunek pracy. No i znowu mamy speed limit 30 Hz. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Nie mamy niestety obciążenia na wale silnika, aby Wam to zilustrować w sposób naoczny, ale niedługo dojdziemy do lekcji z wentylatorem, gdzie za obciążenie będzie nam po prostu robiły wirnik tego wentylatora i przepływające przez niego powietrze.